Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 23 Zulkada 1445 roku po Hidżri, albo Triginto Primo Mai, Anno Domini, Bismillesimo Vigessimo Quarto. Proszę Państwa, dziękuję Państwu bardzo serdecznie za te wszystkie kontakty, za oferty, którymi Państwo składacie. Ja przypomnę, że w tej chwili poszukuję dwóch osób, mam nadzieję, że znajdę, albo jednej osoby, która posiada dwie umiejętności. Po pierwsze, szukam jakiegoś grafika, ilustratora, ale takie są osoby, która potrafi coś narysować odręcznie, tak? Karykaturę, nie wiem, fragment komiksu, postać na przykład. To by mi się bardzo, bardzo przydało. No jeżeli nie znajdę, to będę szukał oczywiście w internecie. Druga sprawa to szukam również kogoś, kto mógłby przygotować jakieś fajne elementy graficzne, na przykład do shortów, tak, żeby te shorty nie zaczynały się od mojej twarzy, tylko żeby można było jakiś screen na początku włożyć, jakieś drobiazgi animacyjne również do odcinków. To chodzi, ja wiem, że Państwo, bardzo wiele osób pisze, że to nie ma znaczenia, no, dla części osób ma, no zawsze się fajnie ogląda, jeżeli te odcinki są jakoś ładniej, statyczniej, graficznie zrobione. W związku z tym do tego namawiam. Jak Państwo być może zauważyliście, co jakiś czas pojawiają się w tej chwili już napisy w języku angielskim. Z tego co widzę po tych wszystkich narzędziach statystycznych, znaczenie ma to zerowe, jeśli chodzi o jakikolwiek wpływ na zasięgi, prawda, czy nawet na zasięgi w krajach angielskojęzycznych. Znaczy czytają Polacy ze Stanów Zjednoczonych. Na razie trudno jest udowodnić, żeby chociaż jedna osoba więcej przyszła i oglądała te odcinki, dlatego, bo jest tam język angielski. Wręcz przeciwnie, może parę zrezygnuje, tak? Tak to sobie oglądają, coś tam, ja coś szemrzę w nieznanym języku i dlatego właśnie oglądają, a teraz przestaną, jak zrozumieją, co ja tam opowiadam. No dobrze, proszę Państwa, hejterom, którzy wypełzli wyjątkowo obficie, wiadomo co w co, i oczywiście Al-Kilab Bach Wal-Kafilat Tasir, czyli psy szczekają, karawana idzie dalej. Proszę Państwa, mamy pierwszy temat, żeby już nie przedłużać. Pierwszy temat to oczywiście, no nie może być żaden inny. To jest skazanie Trumpa. Skazanie Trumpa, ja już raz opowiadałem o tej sprawie dosyć szczegółowo, wtedy kiedy się zaczynała, prawda? Wtedy Państwu pokazywałem, jakie są zarzuty, jakie mogą być konsekwencje jego skazania. Wskazywałem, że to jest to jest wykroczenie klasy E, prawda? Ale ono może mieć konsekwencje później dla ewentualnie późniejszych spraw. Natomiast, no po pierwsze, Trump został skazany. Trump został skazany i uznany winny wszystkich 34 zarzucanych mu czynów. Jest to sprawa na pewno bez precedensu. Znaczy, to jest pierwszy raz, kiedy amerykański prezydent został skazany, co prawda akurat nie za sprawę federalną, prawda, czy nie za to, co mógłby zostać skazany, tylko za sprawę dość trywialną, no ale ona może być oczywiście konsekwencje dalsze. To nie jest tak, że ona pozostaje całkowicie bez konsekwencji. To jest pierwsza jak gdyby sprawa, znaczy, że został w ogóle skazany, nie było takiego prezydenta. Abstrahując od tego, że wiecie Państwo, gdyby amerykańskich prezydentów tak naprawdę rzeczywiście skazywano, albo gdyby Stany Zjednoczone uznawały właściwość sądów międzynarodowych szczególnie, bo przypomnijmy, że Stany Zjednoczone na przykład nie uznają Międzynarodowego Trybunału Karnego, to ja się obawiam, że tam w Hadze mógłby powstać jakiś klub prezydencki, prawda, bo tak jak są apartamenty prezydenckie, tutaj, proszę Państwa, proszę bardzo, tutaj w tej celi siedział tam Obama, prawda, tutaj Bush, prawda, junior, senior, tutaj mamy Trumpa, tu mamy, prawda, Biden nowy nabytek i tak dalej, więc to mniej więcej w tym kierunku. No ale jak to właśnie bardzo ładnie jeden z takich komentatorów międzynarodowych i również oskarżyciel dawny przed tym właśnie Trybunałem, Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości akurat napisał, że tutaj wielu amerykańskich prezydentów powinno być skazywanych, prawda, nigdy nie było skazanych i to za dużo poważniejsze sprawy, no ale to już są takie, proszę Państwa, dywagacje zupełnie bez sensu, znaczy w tym sensie, że Amerykanie nie uznają sądów międzynarodowych, w związku z tym mogą być tylko i wyłącznie sądzeni przez własny wymiar sprawiedliwości, no i właśnie bywają za takie sprawy, jak teraz obserwujemy. Co warto powiedzieć? No więc tak, po pierwsze, no, jest pierwszym prezydentem skazanym za przestępstwo, to wiadomo.
To, czy trafi do więzienia, to jest zupełnie inna sprawa, ponieważ, no, tak jak Państwo, jeżeli ktoś zna chociaż trochę system amerykański, ja bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy próbują mnie tego uczyć. Dziękuję, zdawałem z tego bardzo zresztą trudne egzaminy z systemu i konstytucyjnego i prawnego Stanów Zjednoczonych i to u całkiem dobrych profesorów, więc dziękuję za te wszystkie porady dotyczące tego, jak to tam działa. Otóż to jest tak, że w tej chwili, zgodnie zresztą ze zwyczajem obowiązującym w większości stanów, jest tak, że sąd teraz sobie wyznacza dopiero, czyli został uznany za winnego. Teraz sędzia ma swobodę, oczywiście w pewnych granicach, swobodę kształtowania jego wyroku. Prawda? Może zawiesić, może dać karę minimalną, może maksymalną, prawda? Jest pewien też zwyczaj, prawda, usus w danym sądzie, więc to zobaczymy, tak, co zrobi. No ale to jest tak, że w każdym razie przypomina się, że to też warto wiedzieć, powiedzmy najpierw o faktach, potem o komentarzach. To jest tak, że to jest ława przysięgłych w Nowym Jorku. Uznaje Trumpa za winnego wszystkich zarzutów. W sprawie oskarżał prokurator okręgowy Manhattanu Alvin Bragg. Zarzut dotyczył dokładnie sfałszowania dokumentacji biznesowej. To po pierwsze. Przy czym to nie on fałszował, tylko on polecił, i tutaj właśnie była pierwsza rzecz do udowodnienia, polecił albo też zażądał, albo też wiedział przynajmniej, prawda, że jego ówczesny, to się ładnie nazywa po angielsku fixer, a u nas naprawiacz, to nie do końca chyba oddaje tego, no taki człowiek w kampanii od załatwiania, załatwiacz to chyba byłoby lepsze, czyli Michael Cohen, do opłacenia aktorki filmów, jakby to ładnie powiedzieć, kina bardzo niezależnego, wyjątkowo niezależnego spośród niezależnych, niejaką Stormy Daniels, za zatajenie wiadomości o ich rzekomych relacjach romantycznych, choć romantyzmu chyba odartych, w 2016 roku. Tutaj mamy pierwszą taką gwiazdkę, dobrze wiedzieć, że ta sprawa może być interpretowana w związku z tym, jeżeli już stwierdzono, że tak się wydarzyło, jako próba wpływania na wybory, czyli właśnie poprzez fałszowanie, zatajanie i tak dalej, prawda, informacji. I taką sprawę pewnie będzie się dopiero budowało przeciwko Trumpowi właśnie na tej podstawie. Znaczy oczywiście tutaj sprawy są niezwiązane, nie można się powoływać, no ale wiadomo, że to nie jest tak, że nie można się, to nie znaczy, że nie będzie to brane pod uwagę. Więc to jest ta już poważniejsza sprawa od tej, która w tej chwili jest. O czym, bo przypomnijmy, że to właśnie sprawa tego, czy on kłamał wtedy, czy też nie, na temat związków z tą aktorką kina bardzo niezależnego i pewnie też performerką tańca egzotycznego i innych. Otóż to mogło mieć wpływ rzeczywiście na wybory, poprzednie wybory, w których wygrał, tak, 2016. To jest teraz tak, że zostanie skazany dopiero na rozprawie 11 lipca, czyli sąd wtedy wyda wyrok. I znowu, to jest tak, że ta data też nie jest do końca przypadkowa, ponieważ to będzie na 4 dni przed nominacją na Narodowej Konwencji Republikanów. I teraz później powiemy o tych wszystkich kwestiach formalnych. Ja Państwu zrobiłem specjalnie taki wyciąg z amerykańskich w tej chwili komentarzy prawników, żebyście Państwo wiedzieli, jakie to ma konsekwencje, bo od razu powiedzmy sobie, że konsekwencje niby ma żadne, ale to nie jest do końca powiedziane, ponieważ poruszamy się w tej chwili w obszarze precedensu, ponieważ nie było do tej pory takiej sprawy wcześniej, w związku z tym nie można się na wcześniejsze powoływać, czyli tutaj ja będę obstawał przy tym, że tak czy inaczej, nawet gdyby doszło do takiej sytuacji, w której on zostaje skazany, a nawet osadzony, niech go nawet wsadzą, nie wiem, na 6 miesięcy, do więzienia. Albo nakażą mu tam prace społeczne polegające na zbieraniu papierków gdzieś tam na Manhattanie, ale takie, żeby codziennie to musiał robić, czyli utrudniając mu bardzo mocno kampanię wyborczą, a nawet gdyby siedział rzeczywiście w celi, to tak czy inaczej, zgodnie z konstytucją, to go nie, jak gdyby, to nie blokuje mu możliwości ubiegania się o urząd prezydenta. To nie ma w ogóle formalnie żadnego związku. Faktyczny, bo zamiast jeździć, na przykład przekonywać wyborców, czy robić tysiące innych rzeczy, będzie sobie w pomarańczowym mundurku, nie wiem, właśnie tam sprzątał, nie wiem, 5. aleję, czy coś.
Więc to jest jak gdyby, więc natomiast tak czy inaczej będą miały, to już za chwileczkę o tym będę mówił, będą miały jeszcze, pojawią nam się różne wątpliwości, bardzo poważne, które będzie rozstrzygał sąd. No ale to będzie sprawa, to w związku z tym spowoduje, że tak czy inaczej, bez względu na to, jak się ta sprawa potoczy dalej, czyli czy on wygra, czy przegra, jeżeli wygra, to będzie dalej skazany i jakie są tego konsekwencje, ale tak czy inaczej, to wszystko będzie się kończyło przed sądami. To jest niebezpieczne dla amerykańskiej demokracji jako takie, ponieważ amerykańska demokracja opiera się to jest taki system hamulców i równowagi, tak się go nazywa. I to jest znaczy jej stabilność, pomimo tego, że cały czas mamy wrażenie, prawda, że ona się zaraz upadnie, no ale nie upada między innymi dlatego, ponieważ ten balans między władzą sądowniczą, ustawodawczą i wykonawczą zdaje się być cały czas istniejący. Oczywiście bardzo wielu specjalistów mówi o tym, że już jest dawno naruszony, że przez różnego rodzaju właśnie zwyczaje omijania zapisów konstytucyjnych, właśnie egzekutywa, czyli prezydent, otrzymał dużo większą władzę niż wynikało to jak gdyby z pierwotnych koncepcji konstytucyjnych, że ta federalizacja, prawda, następuje dużo głębiej niż zgadzały się na to Stany i tak dalej, prawda, to takich dywagacji, to możecie Państwo znaleźć, są całe podręczniki do amerykańskiego prawa konstytucyjnego i dywagacje właśnie na temat tego, w którym kierunku to zmierza. No, ale tak czy inaczej to by powodowało, że możemy mieć taką sytuację, w której załóżmy większość Amerykanów, i to zdecydowana na przykład większość, tam się pokazywano ostatnio 60 kilka procent, co prawda to akurat nie głosów, tylko głosów elektorskich, no ale załóżmy, niech to będzie 50% Amerykanów zagłosuje za człowiekiem, który później okaże się, że przed sądem, a sąd uzna, że on nie jest ich prezydentem. Znaczy to są oczywiście, będzie wielki triumf Bidenowców, prawda, i tejże niby lewicy amerykańskiej, natomiast konsekwencje dla samego systemu politycznego, dla jego stabilności mogą być katastrofalne. Znaczy, to może spowodować, że to, co oglądaliśmy na Kapitolu po tym, kiedy Biden wygrał i Pompeo, prawda, znaczy nieważne, znaczy, po tym, kiedy Biden wygrał i doszło do tego niby powstania, którego pamiętamy oczywiście z człowieka Bizona na Kapitolu, o tyle te konsekwencje po tego typu decyzji mogą być dużo poważniejsze. Znaczy to, że tam się wskazuje na to, że może wybuchnąć wojna domowa, nie wiem, czy taka pełnoskalowa by wybuchła, ale bo tam zbyt wiele osób znajdujących się u władzy, również u republikanów, ma za dużo do stracenia. Osobiście też przy takich różnych zabawach, no ale to na pewno zdestabilizuje nam Stany Zjednoczone. Dlaczego się nad tym akurat tak znęcam, co mnie to obchodzi, tak? No niestety, że generalnie, żeby amerykańska demokracja nie zamieniła się w karykaturę bądź cyrk, albo żeby się państwo nie zdestabilizowało, to niestety jest już naszą racją stanu. Chcemy czy nie chcemy. Więc to jest dlatego niebezpieczne wszystkie te zabawy, które tam w tej chwili zaczynają uprawiać politycy, bo to zaczyna zmierzać właśnie w kierunku takim, w którym Stany Zjednoczone zaczną się zajmować sobą generalnie, zamiast zajmować się resztą świata. Oczywiście duża część świata stwierdzi dzięki Bogu, no ale niewielka część świata, w tym my znajdujemy się akurat w takim miejscu, że wcale nie będziemy z tego powodu specjalnie szczęśliwi. Tak? To już tak, żeby powiedzieć, dlaczego właśnie te dywagacje są takie istotne. No dobrze, powiedzmy sobie, co dalej. Generalnie, jak piszą specjaliści amerykańscy, może grozić mu kara więzienia, ale generalnie sprawcy, którzy dopuścili się przestępstwa po raz pierwszy i to pod takim zarzutem jak Trump, najczęściej nie trafiają do więzienia, już szczególnie w Nowym Jorku. I że wszystkie zarzuty należą do przestępstw klasy E, i teoretycznie za każde z nich grozi maksymalnie 4 lata więzienia, to najczęściej są to osoby skazywane na karę w zawieszeniu, częściej niż na karę więzienia. No, trzeba też pamiętać, że tutaj sprawa jest mocno specyficzna i jednak bardzo mocno upolityczniona. To ci ludzie, którzy tam piszą jakieś takie bajki, no tu ława przysięgłych, niezależny sąd zdecydował. No ludzie, to znaczy, że powinni w Polsce wyłączyć Disney Channel, bo zdaje się, że świat myszki Miki
dominuje w tej chwili w myśleniu. Oczywiście zakładając, że ci ludzie, oczywiście te trolle, które tam piszą, często zresztą, nie wiem nawet z jakiego języka ostatnio tłumaczone, próbowałem dojść, ale się nie doszedłem, no nie zdają sobie sprawy z tego, w jaki sposób wygląda system polityczny i również system polityczny w Stanach Zjednoczonych, że jednak zarówno stanowiska sędziów, jak i stanowiska prokuratorów są silnie upolitycznione. Demokracja polega na tym, że są stanowiskami wybieralnymi, na przykład prokurator, prawda, generalny, prawda, czy prokurator jakiegoś hrabstwa, czy szeryf, prawda, też jest stanowiskiem politycznym, a demokracja polega na tym, że może się zmienić, tak, to jest przynajmniej po kadencji. Natomiast twierdzenie, że to są jakieś apolityczne ciała, które nie podlegają jakimś wpływom politycznym, czy coś takiego, to jest absolutna bzdura, tak, to w ogóle możemy to sobie darować. Już nie będę się do Polski odwoływał, prawda? To tak jak mówić, nie wiem, niedawno niezależna prokuratura Ziobry coś tam, prawda, postanowiła. No, ludzie, dajcie spokój, no. Czy to już... Dobra, ale nie miałem o Polsce nie opowiadać, tylko robię to przez analogię, żeście Państwo zaczęli pewną absurdalność sytuacji. No, jest to upolitycznione oczywiście sąd. Decyzja również o tym, żeby dopaść Trumpa tutaj też była decyzją jak najbardziej polityczną. Zresztą, trzeba pamiętać, no, zarówno prokurator, który go skazywał, jak i sędzia mają na pewno ambicje polityczne i pewnie ich zobaczymy w polityce jeszcze nie raz i to niekoniecznie na tych samych stanowiskach, bo zostanie prokuratorem z sukcesem to jest otwarte później pole do startowania właśnie na senatora, na gubernatora i tak dalej, prawda? To już w to się nie zagłębiajmy. Także, no tak czy inaczej, jak Trump opuszczał ten w czwartek gmach sądu, no oczywiście nikt chyba nie spodziewał się, że on tam położy uszy po sobie, więc powiedział, że to orzeczenie jest hańbą, nie przyznał się do postawionych mu zarzutów, powiedział, że jest bardzo niewinnym człowiekiem, i że planuje w dalszym ciągu walczyć. Teraz zespół Trumpa ma 30 dni na złożenie apelacji do sądu, czyli zarejestrowanie i na złożenie całej sprawy apelacyjnej ma 6 miesięcy. Co prawdopodobnie będzie trwało, to będzie długa batalia prawna, która będzie pewnie trwała lata i na pewno nie zostanie rozstrzygnięta przed wyborami w listopadzie. To jest tak, że sąd apelacyjny może równie dobrze podtrzymać wyrok Trumpa, ale pozostawiając sprawę w zawieszeniu do czasu, aż będzie on składał skargę. To jest tak, że Trump powiedział natomiast, i to chyba będzie leitmotywem jego kampanii, ciągu dalszego kampanii wyborczej, powiedział właśnie, że prawdziwy werdykt zostanie wydany 5 listopada przez naród. No ale to nie jest jedyna sprawa Trumpa. Trump ma jeszcze zarzuty w 3 innych sprawach. To są 2, i tutaj to są sprawy dużo poważniejsze i prawdę powiedziawszy, gdyby go w tych poważniejszych skazano, to by była sprawa pozamiatana. Natomiast dlatego właśnie, że dobrano się do niego przez bieliznę pani Stormy Daniels, no właśnie powoduje, że ta sprawa ma taki, a nie inny wydźwięk. Znaczy, jeżeli demokraci uważali, że to zaszkodzi Trumpowi, ja śmiem wątpić. Znaczy, zobaczymy, jak będą wyglądały najbliższe sondaże, ale to może być broń obosieczna za każdym razem, bo ludzie jednak bardzo nie lubią, po pierwsze, osób, które się gdzieś tam nagania się na nie, zaszczuwa i tak dalej, i również bardzo często głosują i chętnie głosują na różnego rodzaju męczenników, więc pewnie w tym kierunku właśnie wykreowania takiego obrazu będzie szedł jego sztab wyborczy. Zresztą było widać wczoraj. Wczoraj po tym wyroku tyle osób zaczęło wpłacać na kampanię Trumpa, że im się po prostu te serwery zablokowały. To pokazuje, czy to był spontaniczny jakiś gest, on musiałby się utrzymać aż do samych wyborów, no ale tak czy inaczej, prawda, to też nie pokazuje, żeby nagle wszyscy republikanie się od niego odwrócili. Zresztą zaraz będziemy mieli konwencję, więc tym bardziej będziemy wiedzieli, jak to będzie wyglądało. Natomiast właśnie te 3 inne sprawy, 2 sprawy federalne, i to już są poważniejsze dużo, wniesione przez specjalnego prokuratora Jacka Smitha w związku z jego wysiłkami mającymi na celu udaremnienie przekazania władzy, oraz w sprawie dokumentów Mar-a-Lago, to znaczy chodzi o to, że wyniósł nie wiadomo po co całą masę tajnych dokumentów, które się walały u niego po domu i co więcej pokazywał różnym ludziom, prawda, te dokumenty. Oraz jeszcze w stanie Georgia również też to jest sprawa dotycząca jego ingerencji w kampanię wyborczą.
No ale to jest znowu sprawa stanowa. Te federalne są moim zdaniem dużo poważniejsze. To jest tak, że jeżeli Trump wygra wybory, no to sprawy federalne zostaną wycofane. Natomiast takich uprawnień już nie ma prezydent, ani Departament Sprawiedliwości, ani w Nowym Jorku, ani w Georgii. Co więcej, Trump nie jest w stanie ułaskawić się, jak piszą specjaliści, bo widziałem takie dyskusje, czy jest w stanie się ułaskawić, nie jest w stanie się także ułaskawić w przypadku zarzutów na szczeblu stanowym, a tylko na szczeblu federalnym. Czyli jeżeli tam zostanie skazany, no to tam będzie skazany, tak? To jest tak, powiem Państwu, że chętnie, ponieważ narracja z sztabu Bidena jest Państwu na pewno znana. Sztab Bidena powiedział, że właśnie nikt nie jest poza prawem, prawda, że Trump się o tym przekonał, no ale właśnie również się przypomina, że najważniejszym momentem, kiedy należy powstrzymać Trumpa, to jest 5 listopada, czyli tak jak gdyby współbrzmią te oba sztaby. Natomiast bardzo ciekawy tekst popełnił od razu prawie po tym skazaniu, z pół godziny, Roy DeSantis, który jest, generalnie ma ambicje, żeby być liderem republikanów, jak nie teraz, to wkrótce. Był konkurentem Trumpa. Zresztą bardzo wielu republikanów widziałem kiedyś, pokładało w nim wielkie nadzieje. On niestety tą kampanię prowadził wyjątkowo niemrawo, to znaczy to po prostu Trump go tam wdeptał w ziemię, więc na pewno DeSantis nie ma powodu, żeby jakoś specjalnie Trumpa lubić. A jednak napisał coś takiego właśnie, co pokazuje też perspektywę republikanów. Dodajmy, z całą pewnością trudno mówić, żeby on był jakimś nagle stał się rzecznikiem Trumpa. Napisał tak, i na pewno nie można powiedzieć, że DeSantis jest jakąś tam postacią marginalną w establishmencie republikańskim. Napisał tak: dzisiejszy werdykt stanowi kulminację procesu prawnego, który został podporządkowany woli politycznej zaangażowanych podmiotów. Lewicowego prokuratora, zaangażowanego politycznie sędziego. Tu się wskazuje na tym, że sędzia jest po prostu wielkim donatorem, czy donatorem kampanii Bidena, tak, wpłaca pieniądze na nią. I ławy przysięgłych reprezentującej jedną z najbardziej liberalnych enklaw w Ameryce. A wszystko po to, aby dorwać Donalda Trumpa. Fakt, że ta sprawa dotycząca rzekomych naruszeń dokumentacji biznesowej dotyczącej wykroczeń sprzed prawie 10 lat w ogóle została wniesiona, stanowi świadectwo politycznego upodlenia systemu wymiaru sprawiedliwości w miejscach takich jak Nowy Jork. Mocne. Jest to szczególnie prawdziwe, biorąc pod uwagę, że ten sam prokurator okręgowy rutynowo usprawiedliwia postępowania przestępcze w sposób, czy umarza, który zagraża praworządnym obywatelom podlegającym jego jurysdykcji. Często mówi się, że nikt nie jest ponad prawem, ale prawdą jest też, że nikt nie jest poniżej prawa. Dobre określenie. Gdyby oskarżonym nie był Donald Trump, ta sprawa nigdy nie zostałaby wniesiona, sędzia nigdy nie wydałby podobnych orzeczeń, a ława przysięgłych nigdy nie wydałaby wyroku skazującego. W Ameryce rządy prawa należy stosować w sposób bezstronny i zrównoważony, a nie tam poddawać się sądowi kangurowemu, jak to się mówi, czy kangurzemu. To taki sąd, który sobie dowolnie skacze po dowodach, prawda, wybierając te, któremu pasują, a które nie odrzuca, tak? Więc to jest jak gdyby to clue całej sprawy. Czyli tak, jest skazany, nie wiadomo na co zostanie skazany, wiadomo w każdym razie, że już jest uznany za winnego, sędzia skaże go 11, potem będziemy mieli konwencję, zaraz sobie powiemy o tej konwencji i o konsekwencjach, natomiast, powiedzmy sobie delikatnie mówiąc, są niejednoznaczne reakcje. Na razie jest szaleńcza radość rozmaitych demokratów, szczególnie tych pro-bidenowskich, którzy widzą, że ich wódz, że tak powiem, pada już prawie w tych wszystkich sondażach, w związku z tym to jest dla nich jedyna szansa, prawda, żeby Trumpa zatrzymać właśnie przez tego typu skazania. Jak mówię, te federalne byłyby dużo groźniejsze, gdyby cośkolwiek się z tym dalej stało. To jest jak gdyby jedna rzecz. Druga rzecz, widać ogromną mobilizację elektoratu trumpistów, takich sobie nazwijmy, bo to są i republikanie, i różnego rodzaju libertarianie spoza w ogóle tego kampusu republikańskiego, tym bardziej właśnie tym bardziej mobilizowani przez to, że uważają, że go tutaj system dopadł, tak krótko mówiąc. I współczują z nim, bo uważają, że system za nimi też łazi. Więc to jest jak gdyby ta druga grupa. I trzecie to będą właśnie republikanie,
którzy będą podejmowali różnego rodzaju ciekawe decyzje i będzie bardzo ciekawa dyskusja tego 11, tym bardziej, że będą 3 dni różnicy między wyrokiem skazującym a tą konwencją i oczywiście pomysł jest prawdopodobnie demokratów też taki, żeby właśnie nie bez przyczyny jest to te 3 dni, żeby to jest dostatecznie krótko, żeby dyskusja o skazaniu Trumpa zdominowała tą konwencję. Trzeba pamiętać, że ta konwencja jest bardzo silnym sygnałem propagandowym przed wyborami. A z drugiej strony dostatecznie długo, żeby jakby opadł już ten entuzjazm, można powiedzieć, tych takich znowu najbardziej zajadłych zwolenników Trumpa, prawda, którzy tam zapowiedzą powstanie, nie deptać po nas, prawda, z tymi wężami będą wychodzili, secesja i tak dalej, tak? Więc to jest tak jakby pierwsza część. No i teraz porozmawiajmy sobie o tych wszystkich konsekwencjach tego. No, o konsekwencjach dla Polski ja nie będę już mówił, bo mówiłem o tym wielokrotnie. Mówiłem zresztą, że mamy w tej chwili do czynienia z 2 opcjami. Pierwsza opcja to jest Biden, który co prawda akurat w polityce międzynarodowej, zaraz będę komentował sprawę Ukrainy. Uważam, że kryzys na Ukrainie jest przez niego rozgrywany wyjątkowo niedobrze. Wyjątkowo niedobrze również dlatego, bo to jest tak, że od samego początku tego konfliktu, zresztą dobrze, to już będę za chwilę o tym mówił. Na razie tylko przyjmijmy, że jest to kandydat, który jak na razie przynajmniej Ukrainę rozgrywa tak, że ta Ukraina ma z każdym miesiącem mniej szans na jakieś rozsądne zakończenie tej wojny, rozsądne dla siebie, już nie mówię o zwycięstwie, czyli daje taką kroplówkę, prawda, żeby nie umarła, ale żeby nic więcej, tak? Natomiast z drugiej strony mamy Trumpa, który jest całkowitą niewiadomą. I on równie dobrze może zażądać od Putina wycofania się ze wszystkich ziem okupowanych, jak i równie prawdopodobne jest to, że zadzwoni do Putina i powie: słuchaj, bierz sobie co chcesz, tak? Tak, byle nie za dużo, tak? Znaczy tam Rosja może dojść maksymalnie, rosyjska granica może być maksymalnie 20 km od amerykańskiej bazy Ramstein na przykład. No trochę przesadzam, raczej ja przypuszczam, że oczywiście, że ten scenariusz, który kiedyś dosyć dokładnie zarysowywałem, byłby taki, że po prostu powie, że wstrzymujemy działania wojenne, aktualna linia styku to jest nowa granica. Jak ci się to nie podoba, to ja wprowadzam wojska amerykańskie na Ukrainę i tyle, a jeżeli ci się to podoba, no to podpisz tu i tu. I niech Miedwiediew też podpisze na wszelki wypadek. Tak, on i tak nie będzie wiedział, co podpisuje. Więc to mniej więcej wyglądałoby w ten sposób. To żaden z tych scenariuszy nie jest specjalnie optymistyczny dla nas, natomiast bidenowski jest przynajmniej bardziej przewidywalny. Niestety Biden ze względu na ewidentnie pogarszające się funkcje kognitywne, które już naprawdę to co on sobą prezentuje, jak się go słucha na żywo, to jest już naprawdę późny Breżniew, tak? Znaczy Breżniew, wszystkie dowcipy o Breżniewie chodzącym na R20 tutaj powinny działać i tyle. Te wszystkie lampy, prawda, te wszystkie przewody, które się ciągną i tak dalej. I mamy taką oto perspektywę, żebyśmy nie mieli wątpliwości, że głosując na Bidena, że Biden zostaje prezydentem i niestety biologia dopada go, co jest niewykluczone i prezydentem na przykład zostaje, żeby czarnych scenariuszy tutaj nie przedstawiać, i zostaje uznany za niezdolnego do pełnienia funkcji prezydenta. Co prawda będą go tam demokraci bronili, nawet jak on od 30 dni nie będzie oddychał, ale dalej może, prawda, sprawować funkcję, bo lekarz nie stwierdził pogorszenia funkcji kognitywnych w stosunku do tego, co było wcześniej. To tak, to rzeczywiście tutaj będą w swojej racji. No ale zostaje Kamala Harris. No proszę Państwa, Kamala Harris, która teraz zaczyna dopiero pokazywać, ona się coraz częściej pokazuje, i to będzie dopiero cyrk. Znaczy, to już będzie taki cyrk, taki jak kiedyś, kiedy jeszcze mogły być zwierzęta, ze wszystkimi małpami, cyboriami, tygrysami i kobietami z brodą, bo to jest tak, że ona potrafiła jednego dnia wygłosić, właściwie w ciągu godziny praktycznie, wygłosić przemówienie, w którym troszczy się o cywili, o ludność cywilną, że tak powiem, neutralizowaną w gazie,
a następnie pojechać i podpisać się na pocisku artyleryjskim, który będzie wystrzelony w kierunku tej ludności cywilnej, wykończcie ich, prawda, wszystkich. No więc wyobrażam sobie po prostu, jaka to będzie prezydentura. Więc z tego punktu widzenia dalej twierdzę, że to jest wielkie nieszczęście, że demokraci zdecydowali się na Bidena, czy właściwie na ten duet. I jeżeli trzeba będzie podmieniać, to znaczy właśnie tutaj do tego dochodzimy do bardzo ważnej rzeczy, gdyby się okazało, że republikanie bądź demokraci będą zmuszeni przed wyborami podmieniać kandydatów, to będzie naprawdę wielki chaos. To znaczy, czegoś takiego jeszcze nie było w Stanach Zjednoczonych. W ogóle cała ta sytuacja jest, pamiętajcie Państwo, precedensowa. Że można się odwoływać do różnych analogii z przeszłości, ale one bardzo mocno nie pasują do tego, co w tej chwili jest. No więc tak, po pierwsze, Trump zostaje skazany. Czy może nadal kandydować na prezydenta? Tak, może. To po pierwsze. Po drugie, około 100 lat temu Eugene Debs prowadził kampanię w celi więziennej. Natomiast tutaj nie było to kandydata z wyrokami skazującymi, który kandyduje na prezydenta. I nigdy wcześniej kandydat ten nie był kimś, kto ma realną szansę na wygraną. Więc to jest jak gdyby jedna sprawa. 34 zarzuty o fałszowanie dokumentacji biznesowej, to Państwo wszyscy wiecie, natomiast sąd nie może wydać na razie, zresztą nie jest w stanie w ogóle wydać żadnych formalnych ograniczeń związanych z kampanią. 11 lipca będziemy mieli tą konwencję i tak samo republikanie zadają sobie to samo pytanie, natomiast konstytucja i prawo amerykańskie dają odpowiedzi tylko na część pytań, tych, które są w tej chwili zadawane, a nie na takie, które nam się pojawią za chwilę. To jest tak, że generalnie wskazują specjaliści amerykańscy, że to jest niezbadane terytorium, gdzie bardzo poważne decyzje będą musiały być podejmowane, być może wręcz dzień po dniu, przez sędziów federalnych i przez Sąd Najwyższy Federalny. No więc tak, czy może kandydować? Może kandydować. Konstytucja określa bardzo niewiele wymagań kwalifikacyjnych dla prezydentów. Musi mieć co najmniej 35 lat, ewidentnie ma. Musi być obywatelem Stanów Zjednoczonych, urodzonym w Stanach Zjednoczonych. To przypomnijmy, że właśnie to wyciągano Obamie, że tam Obamę oskarżano wtedy, że sfałszowano, że się nie urodził w Stanach Zjednoczonych, tylko zdaje się chyba w Nigerii, tak? I mieszkać, tak próbowano podważyć po prostu jego legalność wyboru. I musi mieszkać w Stanach Zjednoczonych przez co najmniej 14 lat. Co więcej, to jest oczywiście pozostałość, prawda, po początkach Stanów Zjednoczonych. Nie ma żadnych ograniczeń ze względu na charakter, nie ma żadnych ograniczeń ze względu na przeszłość kryminalną. Niektóre stany mają ustawodawstwo zabraniające przestępcom ubiegania się o urzędy, ale dotyczy to urzędów stanowych i lokalnych. Te przepisy nie mają nic wspólnego i nie mają zastosowania do urzędów federalnych. Teraz tak, Partia Republikańska i Demokratyczna mają zagwarantowane miejsca na kartach do głosowania w wyborach powszechnych w każdym stanie. Trzeba pamiętać, że wybory nie są bezpośrednie, są pośrednie. Głosuje się nie na prezydenta, tylko na elektorów, tak? Teoretycznie Stany mogłyby próbować uniemożliwić Trumpowi udział w głosowaniu, uchwalając jakieś przepisy wymagające niekaralności, ale byłoby to bardzo mocno wątpliwe na gruncie prawnym i prawie na pewno zostałoby to utrącone przez sądy federalne. To jest tak, że tutaj wskazuje się, że w 2019 roku w Kalifornii przyjęto ustawę wymagającą od kandydatów przedstawienia zeznań podatkowych, żeby mogli kandydować w wyborach i federalny sędzia okręgowy wtedy zablokował wejście ustawy w życie, twierdząc, że jest prawdopodobnie niezgodna z konstytucją, a Sąd Najwyższy Kalifornii również jednomyślnie zablokował tę decyzję jako naruszenie konstytucji stanu, więc w ogóle sprawa nawet nie trafiła do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. No dobrze, to jest w takim razie druga możliwość i ta możliwość była teraz eksploatowana, ale nie ma w tej chwili jeszcze zastosowania. Otóż tak, w marcu Sąd Najwyższy jednomyślnie orzekł, że poszczególne stany nie mogą powstrzymywać Trumpa od udziału w głosowaniu zgodnie z sekcją 3 14 poprawki.
14 poprawka dyskwalifikuje z możliwości startowania osoby, które brały udział w powstaniu lub buncie już po złożeniu przysięgi poparcia konstytucji. Tak, to jest ta słynna właśnie poprawka antypowstańcza. Ona zresztą była również używana przeciwko konfederatom, tak? przeciwko secesjonistom. Generalnie w licznych procesach sądowych argumentowano, że działania Trumpa przed i po 6 stycznia 2021 roku, czyli słynnym zdobyciu Kapitolu, które są przedmiotem 2 spraw karnych przeciwko niemu, spełniają ten warunek. No bo rzeczywiście właśnie o to chodzi, że to byłoby dużo poważniejsza sprawa niż ta, którą w tej chwili został uznany za winnego. W grudniu Sąd Najwyższy stanu Colorado uznał go za niekwalifikującego się do startowania, a sekretarz stanu w Maine zrobił dokładnie to samo. Chodziło o to, żeby uniemożliwić, czyli że Trump nie może znaleźć się na kartach do głosowania, tak w cudzysłowie. Ale Sąd Najwyższy, który notabene, trzeba pamiętać, że nominaci Trumpa mają tam większość, doszedł do wniosku, że tylko Kongres ma władzę egzekwowania przepisów sekcji 3 wobec kandydatów na stanowiska federalne. Więc Kongres nie zamierza tego zrobić, tym bardziej, że Republikanie kontrolują Izbę. 14 poprawka jest odrębna od spraw karnych, co oznacza, że wyroki skazujące w sprawach związanych z wyborami również nie dyskwalifikują Trumpa. Teraz tak, Kongres może wyznaczyć albo grupę osób, do których ma zastosowanie sekcja 3, na przykład osoby, które walczyły dla konfederatów, prawda? Znaczy chodzi nie o polskich konfederatów, prawda, tylko amerykańskich konfederatów. Właśnie Polska Konfederacja powinna sobie jakąś Dixie napisać. Albo właśnie konkretne przestępstwa, które w przypadku skazania będą skutkować dyskwalifikacją. Jednak żadne z przestępstw zarzucanych Trumpowi nie wiąże się z taką automatyczną karą. To jest tak, że to, czy Trump zostanie osądzony, skazany i uniewinniony, czy też nie, jest to osobna kwestia od tego, czy Trump zostanie osądzony, skazany, uniewinniony i zdyskwalifikowany. To są odrębne sprawy. To jest tak, że kiedyś było rzeczywiście tak, że jeden z zarzutów w sprawie federalnej związanej właśnie z wysiłkami Trumpa na rzecz unieważnienia wyborów 2020 roku, to jeden ze specjalistów już się wypowiada w prasie amerykańskiej, on kiedyś był rzeczywiście karany taką dyskwalifikacją, ale kilkadziesiąt lat temu ten przepis został usunięty przez Kongres. Czyli krótko mówiąc, też to nie działa. No, czy partia może zastąpić Trumpa, tak? Bo to jest taka dosyć duża ciekawostka, tak? No załóżmy, że mamy tego trzeciego jakieś to skazanie na, nie wiem, na mycie toalet, prawda, na dworcu centralnym w Nowym Jorku w ramach prac społecznych, no i republikanie dojdą do wniosku, że jednak mogą przegrać wybory, a w związku z tym coś trzeba zrobić i być może wystąpić innego kandydata. Czy mogą to zrobić? Otóż nie. To znaczy, to jest tak, że Trump zapewnił sobie większość delegatów na konwencji republikańskiej i partia nie ma w tej chwili mechanizmu, który umożliwia nominowanie kogoś innego. Zgodnie z oficjalnymi zasadami konwencji partyjnej, jeżeli delegat nawet spróbuje wesprzeć kogoś innego niż osoba, z którą powiązały go pierwotne wyniki, to takie wsparcie nie zostaje uznane. Właśnie chodziło o to, żeby uniknąć wolt już na samej sali konwencji. Co więcej, czołowi republikanie, takie największe osobistości, nie okazały zainteresowania żadnego wystawianiem nowego kandydata. To jest tak, że gdyby po konwencji został zmuszony do wycofania się z wyścigu, to rozważano już rzeczywiście taki krok w 2016 roku po tych słynnych sprawach mitu, ale jest to bardzo nieprawdopodobne w tej chwili, śledząc to, w jaki sposób jednak republikanie, przypomnijmy, że jak Trump rządził, republikanie niespecjalnie go popierali, albo sporo rzeczy, które robił, nie było popieranych przez nich, natomiast w tej chwili to jest murem za Trumpem. Przynajmniej na razie nikt się jakoś specjalnie nie wyłamał. Nie ma takich głosów tych czołowych republikanów, tych notabene, którzy byli kiedyś krytykami Trumpa. To jest tak, czy może głosować po skazaniu? To jest tak, że jest zarejestrowany do głosowania na Florydzie, a osoby skazane za przestępstwa są tam pozbawione praw wyborczych.
ale większość przestępców na Florydzie odzyskuje prawa do głosowania po odbyciu pełnego wyroku, w tym po zwolnieniu warunkowym lub zawieszeniu kary i zapłaceniu wszystkich tam grzywien i opłat. Jednakże może nie mieć czasu na to dokończenie tego przed dniem wyborów, bo nie znamy jeszcze sentencji wyroku. Przepisy obowiązujące w nowym roku są łagodniejsze, tamtejsi przestępcy mogą głosować w trakcie zwolnienia warunkowego lub okresu próbnego. Istnieje szansa, że jeżeli Nowy Jork pozwoli głosować Trumpowi, to Floryda też tak zrobi. Generalnie to jest tak, że w prawie stanu Floryda istnieje przepis, który można zastosować standardy Nowego Jorku, ponieważ zapadł tam wyrok skazujący. I to jest tak, że jeszcze nie wiadomo, czy mógłby zostać zastosowany, czy nie. No ale to są już dywagacje, czyli czy będzie on mógł oddać głos, czy też nie. Mógłby się oczywiście zwrócić o ułaskawienie, no ale właśnie, ciekawostka, do kogo by się musiał zwrócić? Do gubernatora Florydy, czyli Rona DeSantisa, prawda? Czyli tego, którego stanowisko przed chwilą odczytywałem. I że generalnie to jest tak, że może zostać właśnie tam ułaskawiony i w związku z tym może uzyskać prawo głosu. Ale to już jest jak gdyby sprawa oboczna, tylko kwestia propagandowa, prawda? Czy będzie mógł oddać głos, czy też nie. No i teraz powstaje pytanie następujące. No dobrze, to mamy takie podstawowe dywagacje, a co? I wszyscy zadają sobie pytanie, a co jeżeli pójdzie do więzienia? Co się stanie, jeżeli zostanie wybrany, a będzie siedział w więzieniu? Odpowiedź jest, dzisiaj zresztą New York Times pisze dużymi literami, nikt tego nie wie. Nie ma takiego precedensu. To jest tylko i wyłącznie zgadywanie na podstawie aktualnych zapisów prawa konstytucyjnego i różnego rodzaju wykładni, które się pojawiały przez wieki. Z prawnego punktu widzenia Trump nadal miałby uprawnienia prezydenta, nawet gdyby trafił do więzienia. Konstytucja nie zabrania czegoś takiego. W ogóle prawdopodobnie twórcy konstytucji nie myśleli, że znajdą się kiedyś w takiej sytuacji. W praktyce to oznaczałoby głęboki kryzys prawny, który prawie na pewno musiałby zostać rozstrzygnięty przez sądy. Właśnie dlatego mówię o tym, że to byłoby takie kuriozum, w którym jednak ta równowaga między władzą wykonawczą i sądowniczą zostałaby zasadniczo zachwiana. Czy sąd jednocześnie wydając wyroki tworzyłby prawo konstytucyjne i to byłby taki głęboki precedens konstytucyjny, który mógłby mieć później bardzo poważne konsekwencje w ogóle dla całego systemu amerykańskiego. Więc to jest właśnie to niebezpieczeństwo, że tak czy inaczej to nie wyborcy rozstrzygną, prawda, tylko sędziowie. Jeszcze powstaje pytanie, którego sądu. Pewnie Sądu Najwyższego, prawda, tego głównego, tak czy inaczej wszystko to będzie tam trafiało, ale możemy mieć właśnie czas zawieszenia. A co w trakcie, pomiędzy wyborami i rozstrzygnięciem? Kto jest wtedy prezydentem? Zgodnie z konstytucją Trump. A może jednak dojdą do wniosku, że urzędujący prezydent dalej sprawuje urząd, więc mielibyśmy taką sytuację, pakistańsko-nigeryjską mniej więcej, albo właśnie z krajów afrykańskich, co jest niebezpieczne dla amerykańskiej demokracji. Generalnie, teoretycznie Trump może zostać pozbawiony władzy na mocy 25. poprawki, która przewiduje procedurę oddania władzy wiceprezydentowi, jeśli prezydent nie jest w stanie sprawować władzy i obowiązków swojego urzędu. Ale to musiałby wiceprezydent i większość gabinetu uznać Trumpa za niezdolnego do wypełniania swoich obowiązków, a przecież Trump sobie mianuje zarówno na wiceprezydenta, jak i na członków gabinetu, skrajnych lojalistów, bo on też przecież głupi nie jest i wie o tym, że to są jedyni ludzie, którzy mogliby ewentualnie zagrozić jego władzy właśnie zgodnie z artykułem, 25. poprawką. Bardziej prawdopodobne jest, że to Trump mógłby złożyć wniosek o zwolnienie na tej podstawie, że uwięzienie uniemożliwia mu wypełnienie konstytucyjnych obowiązków jako prezydenta. Jest jeszcze możliwość oczywiście skazania przed tymi sprawami federalnymi, ale to jest jak na razie mało prawdopodobne, żeby to się wydarzyło, żeby cokolwiek wydarzyło się w tych sprawach przed listopadem. W związku z tym każde z działań tak naprawdę stanowi nadzwyczajne potwierdzenie władzy prezydenta. Sąd Najwyższy byłby ostatecznym arbitrem stwierdzającym na przykład, czy samo ułaskawienie jest zgodne z konstytucją. Więc znowu do sądu, ale już w bardziej łagodnej sprawie. Również może być tak, że Biden odchodząc, prawda, może go ułaskawić, prawda, ludzie przemówili, muszę, prawda, pozwolić im rządzić, prawda, mogłoby tak się wydarzyć.
No dobrze, jeżeli chodzi natomiast, no dobrze, to mamy kolejną sprawę, dobrze, to jeżeli jest tak, że on zostaje wybrany, a sprawy te federalne są w toku, to jest tak, że oczywiście w obu sprawach federalnych prawdopodobnie wyznaczony przez Trumpa prokurator generalny wycofuje zarzuty. To jest tak, że nie oskarża się urzędujących prezydentów, to jest z czasów jeszcze, zasada z czasów Nixona. Powody, zresztą tutaj jest tak, że powody, dla których nie chcielibyśmy, tutaj taki cytowany przez New York Times profesor Chemeriński pisze, powody, dla których nie chcielibyśmy postawić stan oskarżenia urzędującego prezydenta, są powodem, dla którego nie chcielibyśmy wnosić oskarżenia wobec urzędującego prezydenta, tak? Czyli aktualnego. Że gdyby śledztwo w sprawie Trumpa nadal w jakiś sposób trwało, Trump został wybrany, Departament Sprawiedliwości powiedziałby, postępujemy zgodnie z notatką z 1973 roku Nixona, prawda, że nie prowadzimy spraw przeciwko urzędującym prezydentom. No dobrze, w każdym razie to jest tak, że to prawda, był taki jeszcze, to jeszcze dodając, że była taka sprawa, gdyby ktoś przypomniał sobie z Państwa, była sprawa, gdzie mieliśmy przeciwko prezydentowi Clintonowi, Clinton przeciwko Jones 97 rok, ale to była sprawa cywilna, prawda, więc przez obywatela, a nie przez urząd wniesiona. Więc mamy już, mam nadzieję, rozebrane na czynniki pierwsze możliwości. Więc tak, generalnie nawet jeżeli skazany, nawet z celi może dalej kandydować, to mu utrudni logistycznie ewentualnie kampanię. No, lepiej byłoby, gdyby się mógł pokazywać, niż nie pokazywać. Jeżeli zostanie tylko symbolicznie skazany, znaczy ja przypuszczam, że demokraci mają w tej chwili też chwilę czasu na zastanowienie się, bo przypomnijmy, że ta decyzja sędziego przecież, który też nie ukrywa tego, że jest zwolennikiem demokratów, że płaci na Bidena kampanię i tak dalej, w związku z tym to też będzie decyzją polityczną. Oni będą mieli teraz chwilę czasu, żeby sprawdzić, jak ta sprawa skazania będzie wpływała na sondaże. Jeżeli zobaczą, że to podbija Bidenowi sondaże, no to będzie fire at will, prawda, czyli wyrok będzie taki, żeby maksymalnie utrudnić Trumpowi życie, włącznie z być może nawet z więzieniem. Natomiast jeżeli dojdą do wniosku, że ta sprawa bardziej karmi Trumpa niż mu przeszkadza, bo właśnie robi z niego męczennika, bo niezdecydowani uznają, że już jest to taki robiony powiedzmy na siłę napompowana sprawa, i jest to sprawa polityczna, a nie formalno-prawna, no to wtedy prawdopodobnie ten wyrok będzie w zawiasach, będzie jakiś taki łagodniejszy, czyli dotkliwy z punktu widzenia sentencji, no bo skazany przestępca, natomiast taki, który nie da podstawy do robienia z siebie męczennika przez Trumpa. Tak, to w telegraficznym skrócie mam nadzieję, że wytłumaczyłem trochę te sprawy dotyczące tego, co się będzie działo w tej chwili ewentualnie z Trumpem. No, tak jak mówię, dla nas jest to, w ogóle dla nas wszystko to, co się w tej chwili dzieje ostatnio w Stanach Zjednoczonych, również to, co obserwujemy przy okazji prezydentury Bidena, to są niesamowicie niekorzystne informacje. To znaczy, my byśmy chcieli, czy ja mówię o polskiej perspektywie, prawda, perspektywa amerykańska z całym szacunkiem interesuje widzów w Stanach Zjednoczonych. Z polskiej perspektywy chcielibyśmy, żeby Stany Zjednoczone były krajem silnym, przewidywalnym i prowadzonym nie przez szaleńca, to na pewno, i przez kogoś, kto nie powie, że wycofujemy się i oddajemy całą Europę Wschodnią Rosjanom, Chińczykom, Mongołom, czy Hanowi mongolskiemu, czy kto tam się nie zjawi, prawda, z kwitkiem potwierdzającym jego prawa własności. Więc taki prezydent nas nie interesuje. Natomiast prezydentura, która ma być znowu prezydenturą słabą, która ma być prezydenturą zachęcającą rozmaitych dyktatorów albo zwolenników rewizji granic do jej dalszej rewizji, to jest coś skrajnie niebezpiecznego. Bo za każdym razem, kiedy padają imperia, no właśnie, mamy teraz ten mur Adriana na wschodnich rubieżach Imperium Zachodniego, zachodnio-rzymskiego, tak? I w tej sytuacji no, barbarzyńcy albo sobie będą przez niego przeprawiali, albo sobie pójdą gdzie indziej. No więc niestety słaby prezydent niestabilny psychicznie, prezydent podłączony do aparatury podtrzymującej wszelkie funkcje elektryczne organizmu, no niestety, ale to nie jest dobre, to jest coś, co zachęci, za każdym razem, zresztą jak dochodziło do wymiany Cezarów, a jeżeli Cezar się okazał, albo były niepokoje w Rzymie, to zawsze barbarzyńcy te mury szturmowali i tutaj my musimy zdawać sobie sprawę z tego, że geograficznie jesteśmy położeni w tym miejscu, w którym jesteśmy, tak, że
że te przedmurze, okopy Świętej Trójcy i tak dalej, to wszystko, te wszystkie dawne historyczne pomysły wcale nie są nieuprawnione dzisiaj. I że jesteśmy jednak państwem zawsze frontowym na tych wszystkich różnych ulubionych konfliktach wschodu z zachodem, więc dla nas to nie jest obojętne, tak? Już nie mówiąc o tym, co dla świata, bo ja czytałem reakcje palestyńskich na przykład naukowców, czy tam arabskich szerzej, którzy piszą, że tam Trump, prawda, Biden niczym się nie różnią, prawda, i tak jeden i drugi będzie entuzjastycznie zabijał Palestyńczyków, więc tam jest wszystko jedno. Więc jak gdyby nam tutaj w Polsce nie do końca. No dobrze, proszę Państwa, mamy teraz temat drugi również związany ze Stanami Zjednoczonymi i tutaj będziemy się trochę znęcali znowu nad Bidenem, ale łagodnie. Otóż okazuje się, że Ukraina może już używać broni amerykańskiej, tej, którą dostała, tak jak będzie sobie chciała. Chociaż od razu powiedzmy sobie, że z zastrzeżeniami. Otóż prezydent Biden dokonał bardzo istotnej zmiany pod naciskiem swoich doradców i kluczowych sojuszników. Być może również satyryków, bo widziałem paru takich, którzy pisali, że na tle tchórzliwych decyzji Trumpa to nawet Francuzi nagle wychodzą na bohaterskich i na odważnych, więc może też przeczytał dokładnie te same komentarze. Bo Francja się zgodziła jak najbardziej na używanie francuskiej broni, jak sobie tam Ukraina niby chce. Więc to jest tak, że tutaj Biden dokonał właśnie tej zmiany, upoważnił Ukrainę do przeprowadzenia ograniczonych ataków w Rosji przy użyciu broni amerykańskiej, co może otwierać nowy rozdział w wojnie Ukrainy. Tak? To się tutaj tak twierdzą amerykańscy urzędnicy. Ja od razu tylko skomentuję, w moim głębokim przekonaniu, znowu za późno, tak? To jest tak, jak cała ta wojna dokładnie wygląda, że proszę sobie przypomnieć, identyczne dyskusje. Wtedy, może inaczej, gdyby rzeczywiście mogli to robić pół roku temu, rok temu, dawałoby to Ukraińcom szansę na jakiś korzystny wynik, powiedzmy, na polu bitwy. A to jest tak, że Amerykanie najpierw przez miesiące, zresztą Amerykanie, Niemcy, wcześniej nawet Francuzi, przez miesiące są namawiani do tego, żeby przekazali jakiś nowy typ broni, który mógłby w danym momencie przesądzić być może nawet o losach bitwy. Potem przekazują, jeżeli już, to w jakichś ilościach mikroskopijnych, tak jakby to było, tak jak trochę celowo jakby chcieli, żeby Rosjanie nauczyli się sobie z tym radzić, a następnie jak już przekazują, to ta broń przestaje mieć znaczenie dla tego pola bitwy. No, ja nie jestem zwolennikiem z teorii spiskowych, ale to już naprawdę wygląda tak, jakby tam, nie wiem, czy Macron, czy Biden, załóżmy, dzwonili do Putina, mówili: Włodia, słuchaj, to tak, co sądzisz o tym, żebyśmy pozwolili Ukraińcom na strzelanie do was z tego? Nie, ale nie martw się. Zanim to przekażemy, to jeszcze minie parę miesięcy, notabene ograniczymy liczbę celów, tak żebyś sobie mógł spokojnie baterie przeciwlotnicze postawić. Najpierw puścimy 1 czy 2 pociski, żeby twoje chłopaki od systemów tych przeciwlotniczych nauczyli się, jak je wychwytywać. I później jak uderzymy uderzą tymi 20, przepuść im tam ze 2, żeby się cieszyli, prawda? No i to na wstrieci, prawda? I do widzenia. I to jest tak ta wojna mniej więcej wygląda. Więc to mniej więcej tak chyba trzeba postrzegać, bo proszę sobie wyobrazić, gdyby wtedy, kiedy Ukraina zrobiła taką słynną kontrofensywę, prawda, tam pod Charkowem, odbiła Sumy i tak dalej, doszła do granicy, gdyby wtedy miała na przykład HIMARSy, gdyby miała wtedy amerykańskie czołgi, gdyby miała wtedy F-16 i możliwość jeszcze używania właśnie tych rakiet średniego zasięgu do niszczenia miejsc koncentracji wojsk, prawda, składów paliwowych i zaplecza logistycznego Rosji. No przecież to już byłoby po wojnie. A tak, prawda, to taka właśnie kroplówka, tak żeby się Ukraińcy cieszyli, że wygrali, że dostaną znowu tam 4 rakiety na krzyż, ale tak, żeby za dużych przypadkiem postępów nie zrobili, tak? No, nie wiem, ja mam taką percepcję od pewnego czasu tego konfliktu, nie wiem, czy Państwo macie podobną. W każdym razie to jest tak, że pierwszy raz właśnie tutaj wskazują amerykańscy znowu urzędnicy, tak, że decyzja Bidena jest pierwszym przypadkiem, w którym amerykański prezydent pozwolił na ograniczone reakcje wojskowe na artylerię, bazy rakietowe i centra dowodzenia w granicach przeciwnika uzbrojonego w broń nuklearną. No, urzędnicy Białego Domu jednak nalegają, żeby właśnie obejmowała ta zgoda tylko to, co określili jako akty samoobrony, tak żeby na przykład Ukraina mogła chronić Charków.
Tutaj jest tak, że amerykański urzędnik anonimowy jak zwykle powiedział: prezydent polecił niedawno swojemu zespołowi, aby dopilnował, żeby Ukraina była w stanie użyć broni dostarczonej przez Stany Zjednoczone do celów przeciwogniowych w obwodzie charkowskim i aby Ukraina mogła odpowiedzieć siłom rosyjskim, które ją atakują lub przygotowują się do ataku. Nasza polityka w zakresie zakazu stosowania atakams lub uderzeń dalekiego zasięgu na terytorium Rosji nie uległa zmianie. No oczywiście chodzi o to, żeby przypadkiem Ukraińcy nie zaczęli atakować rosyjskich składów z bronią nuklearną. Wtedy rzeczywiście by się mocno zmieniło oblicze tej wojny. No, generalnie tutaj Biały Dom określa tę decyzję jako wąską, prawda, zezwalającą Ukraińcom na uderzenia wyprzedzające. To implikacje są oczywiście dużo, ale to dużo szersze. Generalnie do tej pory Biden kategorycznie odmawiał Ukrainie używania broni amerykańskiej poza granicami Ukrainy ze względu właśnie bojąc się na jakiejś wielkiej prowokacji i generalnie rozpoczęcia III wojny światowej. No ale Biden w tej chwili tak po raz kolejny przekroczył czerwoną linię, którą sobie sam nakreślił. Notabene tych czerwonych linii, które Biden kreśli, potem zamazuje, jest tyle, że naprawdę bycie dostawcą czerwonych flamastrów do Białego Domu to jest moim zdaniem jeden z lepszych biznesów w tej chwili w Waszyngtonie. Oni się muszą wypisywać, przecież to jest kolejna ta czerwona linia. Więc urzędnicy administracji przyznali, że jeżeli Rosja przeprowadzi kolejne ataki poza Charkowem, ograniczenia mogą ulec dalszemu rozluźnieniu. To jest nowa rzeczywistość i być może nowa era w konflikcie na Ukrainie, znowu anonimowy urzędnik. No zobaczymy, czy w ogóle będzie jakakolwiek reakcja Rosji. W tej chwili tylko wiemy o tym, że, znaczy ja przynajmniej dzisiaj rano przeglądając te rosyjskie różne blogi i milblogi, czyli te militarne blogi, tam jest rzeczywiście jakiś cały zestaw informacji o atakach ukraińskich i to zarówno na jakieś obiekty w Kazaniu czyli w Tatarstanie, to naprawdę daleko, w głąb Rosji. Poza tym jeszcze w kraju krasnodarskim i osobno w kraju krasnodarskim, ale już, i osobno jeszcze na bazy nad Morzem Czarnym. Tam jest taka baza Kawkaz, to jest jakaś baza paliwowa. Znaczy, widać z daleka, że się pali, prawda, i wybucha, w związku z tym jest bardzo dużo zdjęć właśnie z tej bazy, ale to nie są jedyne cele, które zaatakowano i rzekomo zaatakowano właśnie bronią no, na pewno dalszego zasięgu niż tą, którą do tej pory używano, prawda, bo te cele są mocno odległe od Ukrainy. Czyli być może to jest właśnie już pierwszy przejaw tego, o czym gazety piszą. No też Putin, prawda, ma spójność. Przeczytał dzisiaj sobie w tłumaczeniu New York Timesa czy Washington Post, że na to się zgodził Biden i proszę bardzo, wyglądamy za okno, lata, wybucha, znaczy się prasa, prawda, nie kłamie, no. Mamy spójność przekazu, więc co jeszcze? No, trzeba pamiętać, przypomina się również, że Rosjanie ostatnio permanentnie grają kartą nuklearną, że praktycznie sprawa ćwiczeń nuklearnych, rozmieszczania broni nuklearnej, rozmów z Łukaszenką o broni nuklearnej, to jest coś, co praktycznie ten atom jest odmieniany przez osoby, przypadki, liczby, rodzaje, nie wiem, przez wszystko, co się tylko da, ale to też powoduje, że spowodowało dwie rzeczy. Ja się nie chcę wdawać tutaj w te szczegóły militarne, macie Państwo od tego wybitnych specjalistów, jednych bardziej, drugich mniej wybitnych, ale proszę zwrócić uwagę, że w odpowiedzi na te wszystkie połajanki nuklearne, ostatnio to akurat widziałem jakiegoś włoskiego analityka, bo to on akurat pisał jakiś taki bardziej szerszy tekst, ale też ilustrowano to na przykład tym, że chyba w ubiegłym tygodniu, czy parę dni temu przeleciały się dwa B-52, zdaje mi się, tak dookoła Kaliningradu i tam mówiono, co tam pod tymi skrzydłami było podczepione, że tam pod tymi skrzydłami było podczepione tych rakiet nuklearnych tyle, że one w zasadzie mogłyby same zacząć i zakończyć wojnę. Więc to też, oczywiście czy były, czy nie były, to nie wiadomo, ale to, że się ujawniły i widać było je gdzieś tam na jakimś flight radarze czy czymś takim, to rzeczywiście coś takiego miało miejsce. No właśnie, żeby przypomnieć, że tutaj jakby nie tylko Rosja ma broń nuklearną, jakby ktoś się Amerykanów pytał. Więc to jest tak, że warto właśnie też powiedzieć, co wpłynęło na tą decyzję, abstrahując od oczywiście szybujących sondaży, no ale to wiemy. Natomiast i również amerykańska prasa ujawniła, że Blinken właśnie wrócił z podróży do Kijowa i generalnie powiedział prezydentowi, że ten zakaz używania, te zakazy używania amerykańskiej broni na Ukrainie powodują, że w tej chwili cała Ukraina albo znaczna część terytorium Ukrainy jest w tej chwili w niebezpieczeństwie, że Rosjanie mogą ją po prostu zająć.
Tym bardziej, że właśnie Rosjanie wykorzystują ten zakaz i strzelają do celów ukraińskich z lokalizacji znajdujących się na terytorium Rosji, bo wiedzą o tym, że dzięki temu Biden stworzył po prostu pewnie czerwonym flamastrem bezpieczną strefę dla Rosjan, tak? I to powoduje, że mogą to robić całkowicie bezkarnie. To jest tak, że Jake Sullivan rzekomo i Lloyd Austin doszli do wniosku, że położenie geograficzne bitwy wokół Charkowa będzie wymagało wyjątku od tej twardej zasady. Tym bardziej, że w tej chwili jeszcze Ukraińcy informowali o jakiejś wielkiej koncentracji, wielkiej to nie wiadomo, ale jakiejś koncentracji wojsk rosyjskich właśnie na tym kierunku charkowskim, ale jeszcze na terenie Rosji, czyli nie tych wojsk, które w tej chwili już na Charkowszczyznę weszli. No i być może właśnie to też jest odpowiedzią. Poza tym też trzeba przypomnieć, że Wielka Brytania już kilka tygodni temu zezwoliła Ukrainie na użycie systemów rakietowych Storm Shadow, a Francja i Niemcy zajęły ostatnio dokładnie takie same stanowisko. Także to wygląda tak, że wszystkie te kraje, 3 zresztą, naciskały na Stany Zjednoczone, żeby Biden zmienił zdanie, no ale oczywiście Biden zdania nie zmienił, dopóki ktoś mu nie przeprogramował ZX-81, prawda, jednostki centralne i teraz już jest przeprogramowany na nowo i na Basicu to bardzo fajne były te komputery. W każdym razie to teraz już działa, tak? Teraz już jest przeprogramowany na to, że można. W każdym razie tutaj przypomina się właśnie, że 10 maja Rosjanie rozpoczęli tą swoją nową ofensywę na Charków. Potem Sullivan i Austin odbyli jedną z wideokonferencji z Ukraińcami. No i Ukraińcy po raz kolejny nalegali właśnie na Bidena, żeby zniósł te amerykańskie ograniczenia. Tym bardziej właśnie, że wskazywali, że Charków jest ostrzeliwany w tej chwili, te obiekty cywilne z terytorium po prostu Rosji, a Ukraińcy nie mogą na to w pełni odpowiedzieć. I tutaj właśnie rzekomo właśnie generał Brown, Sullivan i Austin zalecili prezydentowi zmianę stanowiska, ale teraz jest tak, że po tych właśnie spotkaniach z Sullivanem, z generałem Cavoli, który jest dowódcą dowództwa europejskiego Stanów Zjednoczonych w Europie i również wszyscy oni cały czas uprzedzali przed jakąś nadmierną reakcją rosyjską. Generalnie to jest tak, że jeszcze prasa amerykańska właśnie informuje, że Blinken właśnie wrócił z Kijowa, spotkał się z Bidenem i Sullivanem, powiedział, że Stany Zjednoczone muszą zmienić swoje stanowisko. Notabene pojawił się wyciek od razu, w związku z tym urzędnicy Białego Domu się ale to bardzo mocno zdenerwowali tym wyciekiem i że to jednak spowoduje odwleczenie tej decyzji. No ale tak czy inaczej, prawda, jest tak, że zgodził się teraz, prawda, czyli 31 maja, czyli proszę zobaczyć, ile trwa ten proces decyzyjny. Dobrze, że nie po zajęciu Charkowa. No i teraz już Ukraińcy mogą sobie strzelać do Rosjan, którzy znajdują się na terenie Rosji, a nie tylko do tych, którzy znajdują się na terenie Ukrainy. Czy to zwiększa zagrożenie konfliktem pełnoskalowym z NATO? Znaczy, proszę Państwa, trzeba pamiętać o tym i to jest rzecz, którą się u nas bardzo często w analizach pomija, że dla Ukrainy, nie dla nas, tak? Popatrzmy się na perspektywę ukraińską. Dla Ukrainy wciągnięcie NATO w konflikt pełnoskalowy z Rosją lub ograniczony z Rosją, ale jednak NATO, samego NATO, Stanów Zjednoczonych najchętniej, jest racją stanu. Co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. Znaczy, wydaje się, że nikt nie ma chyba co do tego wątpliwości, że dla Ukrainy najlepszym scenariuszem byłby taki scenariusz, w którym wojska natowskie wchodzą rzeczywiście na terytorium Ukrainy i rozprawiają się z wojskami rosyjskimi i pewnie tak by się stało, tak? Znaczy to, szczególnie gdyby to były wojska amerykańskie, Rosja szans specjalnie by nie miała za dużych. Zresztą te słynne, notabene naszego ministra spraw zagranicznych, ta słynna opowieść, że Amerykanie powiedzieli Rosjanom, to akurat nie Amerykanie powiedzieli, tylko emerytowany generał amerykański i to jeszcze w programie telewizyjnym i na pewno nie mówił przynajmniej formalnie w imieniu Waszyngtonu, no ale tak czy inaczej, oczywiście Amerykanie pewnie byliby w stanie tych Rosjan tam na tej Ukrainie rozjechać, chociażby ze względu na gigantyczną przewagę w powietrzu, to nie ma chyba wątpliwości nikt, a i też
też przewagę, jeśli chodzi o flotę, broń rakietową i tym podobne. Oczywiście to mogłoby się skończyć wojną nuklearną, chociaż też nie wiadomo, czy Rosjanie by zaryzykowali konflikt nuklearny, jednak konflikt, który by się mógł przerodzić w wojnę pełnoskalową nuklearną. No ale to z punktu widzenia jak gdyby na pewno ukraińskiej racji stanu wciągnięcie NATO do wojny z Rosją jest dobrą opcją. Tego się tak naprawdę też obawiają Amerykanie, że i mają rację co do tego, że rzeczywiście Ukraińcy mogą zrobić w tej chwili z tą bronią coś takiego, na przykład właśnie uderzyć w składy rosyjskich rakiet nuklearnych, żeby ta wojna stała się wojną nieuniknioną. Więc Amerykanie też sobie z tego zdają sprawę, no ale z drugiej strony Biden zdaje sobie sprawę z tego, że jeszcze mu tego brakuje, żeby powiedzmy kolejne takie zdjęcia amerykańskiej ambasady ewakuowanej helikopterami z Kijowa, tak jak było z Kabulu, to byłby na pewno coś, co by spowodowało, że demokraci by wygrali wybory. Więc on się obawia realnie, że na Ukrainie pomiędzy dzisiaj a końcem roku dojdzie do czegoś takiego, do jakichś takich scen właśnie, czy załamania frontu, czy zdobycia Charkowa, czy jakiegoś marszu na Odessę. Wyobraźmy sobie jakiś scenariusz apokaliptyczny, że tam się po prostu rozsypie ten front zupełnie ukraiński i wszyscy obarczą winą Bidena. Znaczy Biden oczywiście będzie mógł dowolne bajki opowiadać, natomiast nikt już te bajki nie uwierzy. W związku z tym Amerykanie w tej chwili mocno ryzykują z jednej strony, bo Ukraińcy mogą robić różne psikusy również Amerykanom, no z drugiej strony też Ukraińcy muszą to też zważyć, prawda, bo znowu utrata takiego sojusznika oznacza też koniec wojny. Więc wszystko zależy tak naprawdę w dużej mierze od determinacji i od tego, czy konwencjonalny sposób, czyli taki, gdzie strony robią to, co robiły do tej pory, czy ten konwencjonalny sposób prowadzenia tego konfliktu wystarczy im do posiadania jakiejś nadziei na jego rozstrzygnięcie na swoją korzyść. Jeżeli któraś ze stron dojdzie do wniosku, że nie ma na to żadnych szans i nie ma również szans na rozmowy pokojowe, to możemy być świadkami bardzo dziwnych rzeczy na tak zwanym froncie wschodnim. Co więcej, mamy w tej chwili jeszcze konferencję pokojową w Szwajcarii, która to konferencja pokojowa, ja będę o niej opowiadał na pewno szczegółowo, ale jedno od razu powiem teraz i to jest moje niezachwiane zdanie. Organizowanie takich konferencji, które byłyby konferencjami pokojowymi, ale bez Rosji, miało sens wtedy, kiedy Ukraina zabiegała o stworzenie sobie fan-klubu przyjaciół, tak? Czyli różnych krajów, które będą wspierały Ukrainę albo poprzez sankcje wobec Rosji, albo fizycznie, materialnie, albo dostarczając broń, albo dostarczając pieniądze i tak dalej, prawda? Czyli zrobienie takiego klubu przyjaciół Ukrainy. I to już się udało, tak? Te kluby są zdefiniowane, to jest na pewno NATO, to jest Unia Europejska, to są również pozanatowskie kraje zachodnie, które gdzieś tam w tym klubie funkcjonują. Poza Europą i Stanami Zjednoczonymi jest już dużo gorzej z tym fanklubem, no ale jakiś tam jeszcze funkcjonuje. Nie ma go za dużo albo prawie w ogóle w Afryce, nie ma go prawie w Azji, no ale tak jak mówię, jakiś jest. Natomiast w momencie, kiedy rzeczywiście ten pokój byłby prawdopodobnie pożądany, również z punktu widzenia interesów Zachodu już w tej chwili, nie tylko Ukrainy, a w każdym razie rozpoczęcie jakichś rozmów pokojowych, to robienie czegoś takiego, no właśnie, namawianie, żeby Chiny przybyły na coś takiego, ale bez Rosji, no to jest po prostu innymi słowy powiedzenie wszystkim państwom, które przyjeżdżają. Słuchajcie, przyjazd na tą konferencję jest po prostu deklaracją za Ukrainą. Okej, ale państwa niezaangażowane na to nie pójdą. One są za mądre, one stwierdzą, że to jest już przesada. Gdyby na takiej konferencji pojawiła się również Rosja, to byłaby szansa na rozmowy pokojowe. A tak to nie ma co mówić o tym, że jest to jakakolwiek konferencja pokojowa, to jest po prostu konferencja, gdzie znowu Zełenski wygłosi sobie jakieś na przykład żądania dotyczące pokoju i tyle. No to równie dobrze mógłby to zrobić przez internet, oszczędzając wszystkim czasu, czy opublikować to na YouTubie. Jeszcze na dodatek właśnie, żeby paru followersów dostał dodatkowo. Więc jakby moim zdaniem to jest mocno bez sensu. Znaczy organizowanie już w tej chwili takiej konferencji.
konferencja, tak naprawdę rozmowy pokojowe, bo mi się wydaje, że konferencja pokojowa to jest trochę za dużo. Konferencja pokojowa ma w tej chwili szansę i ma sens ewentualnie w sprawie Palestyny, bo tam rzeczywiście rozwiązanie dotyczy zaangażowania bardzo wielkiej liczby uczestników. Tam rzeczywiście to nie jest tak, że tam się dwa państwa spotkają, to już możemy zapomnieć o takim rozwiązaniu. Natomiast tutaj w przypadku Ukrainy, no po pierwsze, tak naprawdę rozmawiać muszą ze sobą rozmawiać Rosja i Ukraina. Dopraszanie takich państw jak na przykład Chiny, prawda, czy Stany Zjednoczone, czy innych, to ma oczywiście sens, gdybyśmy mówili już o tym, że potrzebni są gwaranci takiego porozumienia. I te gwarancje bezpieczeństwa są jeszcze na dodatek, czy tam gwarancje bezpieczeństwa, rozwoju gospodarczego i tak dalej, są gwarancjami twardymi. Wtedy się doprasza takie strony. Albo na przykład tych Chińczyków po to, żeby jednak oni są w stanie rozmawiać z Putinem w sposób taki, że Putin przynajmniej będzie słuchał tego, co mu Xi Jinping mówi, bo inaczej znaczy Xi Jinping ma duży wpływ na Rosję, a w każdym razie powinien mieć duży wpływ na Rosję ze względu chociażby na coraz większe uzależnienie gospodarcze od Rosji. No ale to wtedy ma rzeczywiście taki sens. Natomiast w innym przypadku to jest kolejne wydarzenie propagandowe, miłe, sympatyczne, przypominające w ogóle o tym konflikcie, że nie tylko właśnie Palestyna, ale jest jeszcze jakoś Ukraina, ale wydaje mi się, że sam pomysł nie jest pomysłem trafionym. Znaczy, jeżeli oczywiście miała to być konferencja pokojowa, jeszcze raz dodam. Dobrze, proszę Państwa, mamy temat trzeci, to są wybory w Iranie. Otóż powiedziałem Państwu, że zacznę Państwu opowiadać o Iranie wtedy, kiedy tam się coś zacznie nowego dziać w związku z wyborami prezydenta. Więc zaczęło się dziać, ponieważ rozpoczęły się, znaczy mamy w tej chwili rozpoczęcie rejestracji kandydatów o godzinie chyba dzisiaj 8 rano, albo chyba wczoraj o godzinie 8 i no mamy już pierwszych kandydatów i wiemy mniej więcej, kto będzie próbował startować. To nie jest jeszcze pełna lista. Generalnie tylko powiem, że ostateczna lista kandydatów zostaje ogłoszona 11 czerwca przez Radę Strażników Rewolucji. To jest 12-osobowe ciało prawników, którego członkowie są mianowani lub też zatwierdzani przez najwyższego przywódcę. Proszę Państwa, kandydaci na prezydenta Iranu będą teraz mieli 5 dni na rejestrację. Generalnie to jest tak, że zgłosiło się już około 30 osób, ale żadna z nich nie spełniała na razie podstawowych warunków kwalifikacji. Wiadomo, że swoje wnioski do MSW złożył reformistyczny poseł Mostafa Kavakebian oraz parlamentarzysta Mohammad Reza Sabagian. To tych dwóch. Co więcej, wskazuje się również, że wśród tych, którzy mają złożyć te wnioski, znajduje się Said Jalili, to jest konserwatywny polityk, który niegdyś był głównym negocjatorem nuklearnym za jeszcze Ahmadinejada, oraz poseł Mohsen Hashemi Rafsanjani, syn byłego prezydenta Akbara Hashemiego Rafsanjaniego. Również ma także być przewodniczący parlamentu Ali Larijani oraz który był politycznym sojusznikiem byłego prezydenta Hassana Rouhaniego. Mokhber, tymczasowy prezydent, również będzie mógł zgłosić swoją kandydaturę. Więc ostateczna lista kandydatów zostanie ogłoszona 11 czerwca przez Radę Strażników, to już powiedziałem. Warto powiedzieć, że przed wyborami w 2021 roku ten organ zdyskwalifikował całą wielką grupę kontrkandydatów. Także tak naprawdę właśnie mówiono wtedy, że to nie są wybory, tylko po prostu selekcja, no bo tak naprawdę to Rada zdecydowała, kto tam może zostać prezydentem. Właśnie likwidując, czy wyrzucając z tej listy wszystkich tych, którzy mogliby Raisiemu zaszkodzić. Zresztą poprzednie wybory miały zresztą dosyć niską frekwencję, bo 48% wyborców. No ale będziemy mieli właśnie bardzo ciekawy czas, bo zobaczymy, kto pozostanie na tej liście, tak? Czyli wrócimy sobie do sprawy w okolicach 11 czerwca, chyba że rzeczywiście ktoś tam ciekawy się pojawi i zostanie z niej wyrzucony, no to wcześniej. Także tak jak powiedziałem, jest już lista kandydatów. Na razie oprócz Rafsanjaniego jakichś super znanych postaci nie ma, no ale to jest jeszcze, może Ahmadinejad znowu spróbuje, bo jego co prawda wykluczają go za każdym razem, bo już go raz mieli, no ale może będzie próbował jeszcze raz, także zaraz zobaczymy.
No dobrze, proszę Państwa, mamy temat kolejny, więc mamy wybory w Iranie, mamy teraz temat kolejny, mamy spotkanie Ligi Arabskiej w Pekinie. Otóż w Pekinie doszło właśnie do spotkania Ligi Arabskiej. O tym spotkaniu ja będę mówił jeszcze szczegółowo w jednym z kolejnych odcinków, bo tam dużo różnych spraw było omawianych, ale mamy bardzo dobre przemówienie sekretarza generalnego Ligi Państw Arabskich. Właśnie, czyli nie będę dzisiaj Państwu pokazywał tej perspektywy chińskiej, bo perspektywa chińska właśnie zdominuje. Już nie chce mi się o tym wznoszeniu na kolejny poziom opowiadać według ich komunikatów, tylko właśnie w jaki sposób, jaką mają percepcję kraje arabskie tego spotkania w Pekinie. No generalnie tam właśnie przemówienie było sekretarza generalnego Ligi Państw Arabskich Ahmeda Abdullah Gaita, który powiedział, że trwająca ponad 8 miesięcy agresja na Gazę wyznacza punkt zwrotny w historii naszego regionu. Powiedział, istnieje głębokie poczucie frustracji z powodu niezdolności społeczności międzynarodowej do powstrzymania tej masakry. To jest to forum, które w ogóle to całe spotkanie to jest 10. Ministerialne Forum Współpracy Chiny-Państwa Arabskie w Pekinie, założone w 2004 roku w Kairze. Był również Xi Jinping, który wygłosił przemówienie programowe podczas ceremonii otwarcia, to właśnie je omówię osobno. Obecnie byli także przywódcy z Bahrajnu, Egiptu, Tunezji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Abul Gate powiedział, cenimy rolę Chin i niezachwiane wsparcie dla słusznej sprawy narodu palestyńskiego, jego prawa do samostanowienia i ustanowienia niepodległego państwa. Wezwał też Chiny jako stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ do odegrania bardziej znaczącej roli we wzmacnianiu światowego konsensusu w sprawie rozwiązania dwupaństwowego prowadzącego do niezawodnej i nieodwracalnej ścieżki do ustanowienia niepodległego państwa palestyńskiego według granic 1967 roku ze stolicą w Jerozolimie Wschodniej. Czyli jak widać, to stanowisko Ligi Państw Arabskich nie uległo najmniejszej zmianie. Abul Gait powiedział też, że Liga Arabska i jej państwa członkowskie dążą do zwiększenia stabilności w regionie poprzez działania na rzecz powstrzymania istniejących kryzysów, pokojowego ich rozwiązania, ograniczenia eskalacji poprzez zrównoważone stosunki z krajami sąsiadującymi oparte na nieingerencji w sprawy wewnętrzne i wzajemnym szacunku. Tutaj trafiał jak gdyby w clou polityki chińskiej. Potwierdził też wsparcie Ligi dla suwerenności i integralności terytorialnej Chin, podtrzymując zdecydowane przywiązanie do zasady jednych Chin. Powiedział, naszym celem jest wspieranie strategicznego partnerstwa między krajami arabskimi a Chinami na rzecz lepszej przyszłości, wzmacnianie mechanizmów współpracy i znajdowanie politycznych rozwiązań dla kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania na frontach regionalnych i międzynarodowych. Powiedział też, że Chiny miały znakomitą obecność w historii świata, którą głęboko szanujemy, doceniamy, głęboki wpływ na teraźniejszość, przyszłość świata oczywisty, wysoko ceniony. Co więcej, doświadczenie Chin w osiągnięciu renesansu i postępu jest wielce podziwiane w naszym świecie arabskim. Powiedział też właśnie, że to jest 20. rocznica tego forum i że to forum stanowiło ważny kamień milowy w historii stosunków między obiema stronami, no i tak dalej. Powiedział też, że właśnie forum stało się historią sukcesu w międzynarodowej współpracy wielostronnej. To faktem jest rzeczywiście, to stanowiło również podstawę do budowy właśnie tej ekspansji chińskiej do krajów arabskich. Przypomniał również Abu Gate, że pierwszy szczyt arabsko-chiński w Riyadzie w Arabii Saudyjskiej w 2022 roku oznaczał jakościową zmianę w stosunkach arabsko-chińskich. To był właśnie, powiedział, wyniki i porozumienia osiągnięte podczas tego szczytu stworzyły mocny fundament dla obopólnych korzyści i jesteśmy zdecydowani kontynuować wysiłki na rzecz ich wdrożenia. No, chodzi o to, że to zresztą tutaj w tym momencie, no nie ukrywajmy, to państwa arabskie były gotowe do zmiany właśnie między innymi biegunów współpracy, odsuwając się od Stanów Zjednoczonych i przysuwając do Chin. Wezwał również Abu Gate do instytucjonalizacji szczytu arabsko-chińskiego czyli stworzenia jakiegoś stałego sekretariatu, tak jakby to była organizacja międzynarodowa i organizowania regularnych sesji w celu zwiększenia postępu i umożliwienia ciągłego monitorowania i rozwoju współpracy. Tak? Także mamy tutaj raport, mamy tutaj informacje ze szczytu w Pekinie. Tak jak mówię, samo przemówienie Xi Jinpinga i perspektywę chińską tego szczytu pokażę w innym momencie. No a to oczywiście to, że kraje arabskie potwierdziły zasadę jednych Chin i tak dalej, to już nawet o tym nie mówię, bo to jest oczywiste. Natomiast to też pokazuje, że jednak dla krajów arabskich
jeżeli mamy takie całe wielkie wystąpienie, to oczywiście skrót jego, ale najistotniejsze punkty są jakie? No po pierwsze oczywiście stała dalsza współpraca, czyli współpraca gospodarcza, która jest realizowana w tej chwili na bieżąco kolejnymi bardzo licznymi zresztą kontraktami między państwami arabskimi i Chinami. Tutaj ta ekspansja Chin na kraje arabskie jest, no, nabrała ogromnego tempa. Już szczególnie chodzi oczywiście o kraje Zatoki. Zresztą wzajemnego, bo to są wzajemne inwestycje, nie tylko chińskie w tam, ale na przykład saudyjskie w Chinach. Ale mamy również drugą sprawę, czyli nieingerencji, prawda, wewnętrznej. To jest właśnie to, czym różnią się obecne Chiny od obecnych Stanów Zjednoczonych. Tak? Kiedyś Chiny zachowywały się tak jak USA, czyli próbowały ingerować w politykę wewnętrzną, eksportować swój model rewolucji, prawda, swój model ustrojowy. Zaprzestały tego i co im otworzyło nagle drzwi chociażby do takich krajów jak kraje arabskie, które maoizmem w dowolnej postaci, nawet maoizmem Xi Jinpinga, nie są zdecydowanie zainteresowane. Juanem, tak? Mao nie, tak. Natomiast mamy też najważniejszy element, że jednak dla krajów arabskich cały czas konflikt palestyński jest jednak osią stosunków międzynarodowych. To trochę tak jak my, znaczy Polska na przykład w momencie, kiedy pozycjonujemy się wobec jakiegoś kraju, mamy jakiś kraj, którego powiedzmy nie wiemy jaka jest jego polityka, niech będzie to Djibouti. No, Djibouti to zły akurat przykład. Weźmy to Vanuatu nieszczęsne, tak? Często przeze mnie przywoływane ostatnio. No tak naprawdę pierwsze pytanie jest, a Vanuatu jest za Ruskimi czy za Amerykanami? No, za Ruskimi, a to ich nie lubimy, prawda? Więc to jest trochę mniej więcej tak w tej chwili, tak zawsze pozycjonują się państwa arabskie. Znaczy, to oni są za państwem położonym w Palestynie, czy za Palestyńczykami? Aha, jak za państwem położonym w Palestynie, dobra, to na jedną kubkę zgarniamy, prawda, do tych mniej ważnych, a jeżeli ci są za Palestyną, uznają Palestynę, a to jest zupełnie inna sprawa i tak dalej. Zresztą przypomnijmy, Polska jest w grupie państw, które jako jedne z pierwszych, prawda, uznawały Palestynę, to tak na marginesie. Więc ta granica z 1967 roku, dwa państwa, to powtórzone jak mantra w Pekinie, no i oczywiście dokładnie mówią to samo Chińczycy. Dlaczego? Bo Arabowie dokładnie to chcą słyszeć. W związku z tym konsensus w tych sprawach otwiera również konsensus w sprawach szerzej politycznych i gospodarczych. No i tego się właśnie Chińczycy nauczyli w ostatnich latach i to właśnie to wdrażają z dosyć dużą upodobaniem. No dobrze, proszę Państwa, miałem jeszcze dla Państwa dwa tematy, ale właściwie trzy tematy nawet, ale tylko zdążę omówić jeden, dwa kolejne być może omówię w niedzielę. Zrobię jeszcze dodatkowy odcinek w niedzielę, bo jest kilka spraw ciekawych. Natomiast chciałem zapoczątkować taki cykl, ponieważ ja powiedziałem, że nie będę opowiadał o Polsce, bo nie mam zamiaru się później użerać z tymi bandami płatnych bądź entuzjastycznych trolli, które zawsze wypełzają w takiej sytuacji, ale bardzo chętnie opowiem Państwu kilka słów na temat państwa Albulanda. Jest takie państwo, widziałem, prawda, w arabsku się ładnie pisze Albulanda, Bulandia, w związku z tym z Bulandy i z Bulandy bardzo chętnie będę Państwu taki raport przedstawiał. Bulanda ma zresztą znakomite relacje z różnymi państwami, w Ameryce Środkowej z San Escobar na przykład, w związku z tym tutaj nie ma wątpliwości, że jest to z Rwandą ostatnio tak samo Bulanda ma bardzo dobre relacje, także tak czy inaczej, szczególnie jeżeli ta Bulanda będzie gdzieś robiła coś międzynarodowo, to będę starał się coś o tym jednak opowiedzieć, no bo nie mogę tego zupełnie ignorować. Nie żyjemy w próżni, prawda? Niektórzy żyją, ale w próżni intelektualnej, ale generalnie nie żyjemy w tej próżni międzynarodowej i trzeba wiedzieć o tym, no przynajmniej złośliwych komentarzy Albulanda ostatnio zasługuje na nie, więc będę taki właśnie raport z Albulandy przedstawiał. No ponieważ, proszę Państwa, mamy w tej chwili sprawy, ja tam do innych się nie będę odnosił, ale będę się odnosił do tych międzynarodowych, mamy cały czas sprawę naszej granicy. Mamy sprawę naszej granicy, granicy Albulandy oczywiście. Granica Albulandy jest w tej chwili zagrożona w sposób coraz bardziej poważny, również działaniami hybrydowymi Kartoffelführera, który prawdopodobnie, i to zdaje się być potwierdzane przez kolejne wydarzenia, doszedł do wniosku, że trzeba będzie przetestować to, jak Bulanda, będzie sobie radziła z kolejną falą uchodźców.
nachodźców, którzy to nachodźcy będą właśnie tym razem bardziej agresywni, będą atakowali żołnierzy i tak dalej. Ja już o tym opowiadałem w jednym z ostatnich odcinków. Natomiast i zresztą Państwo znacie mój punkt widzenia. Ja uważam, że granica państwa jest tym, co konstytuuje państwo, w związku z tym wszelkie racje są po stronie tych, którzy zdecydowani są bronić granicy. Zresztą, tak jak mówiłem, tam jest jeszcze kwestia różne sprawy nieuregulowane, zupełnie podmiatane pod dywan. Dziękuję w ogóle policjantom, że się do mnie odezwali, właśnie, że pamiętałem o tym, kto odpierał tą inwazję, bitwę o Kuźnicę Białostocką, czy tam bitwa na Kuźnickim Polu, więc tak, to rzeczywiście policjanci nasi, to właśnie naszych policjantów notabene chcieli przecież do Trybunału Międzynarodowego za używanie niedostatecznie krystalicznej wody bez zapachu jaśminu, oblewanie tych band nachodźców, którzy tam gdzieś atakowali polską granicę. Natomiast wracając ad rem, no jeżeli mamy taką... Ja tylko powiem o dwóch rzeczach. Po pierwsze, pojawiły się takie pomysły, żeby w ogóle zaminować to. Żeby zrobić ten 200-metrowy pas i jeszcze dodatkowo zaminować. Abstrahując od tego, że Polska akurat jest stroną konwencji o zakazie min przeciwpiechotnych, jak każda konwencja, tak, można z niej równie dobrze wystąpić, to nie jest zbrodnią międzynarodową. Polska nie jest też, na przykład nie jest stroną konwencji zakazującej amunicji kasetowej, więc to nie są już powszechnie obowiązujące konwencje, które stanowią jakąś podstawę czy rdzeń systemu, nie wiem, prawa humanitarnego czy prawa wojennego. To są dobrowolne decyzje państw. Ale prawdę powiedziawszy, próbuję sobie wyobrazić to i proszę sobie też razem ze mną wyobrazić, co by się stało, gdybyśmy rzeczywiście niech to będzie na próbę na razie ten 200-metrowy pas, żeby został zaminowany, chociaż jak Państwo wiecie, chyba z nowego projektu, który gdzieś tam wisi na stronie MSW, to zdaje się, co z tych 200 metrów się nagle zrobiło 5 kilometrów. No ale załóżmy, minujemy to. No to co się dzieje? Po pierwsze, następnego dnia całe watachy radosnych grzybiarzy, którzy zwykle włóczą się po poligonach, uznając, że tam są grzybki niewyzbierane, no pójdą tam, bo stwierdzą, no jak jest pole minowe, to nikt tych grzybków nie zbiera. To będzie pierwsza grupa. Druga grupa, natychmiast się pojawią tacy, którzy stwierdzą, że z łopatami, że prawdziwe rosówki, jak się idzie na ryby, to tylko tam, prawda, bo jak rosówki lepiej rosną w towarzystwie wysoko wydajnych wojskowych materiałów wybuchowych. Po trzecie, pojawi się lokalna inicjatywa gospodarcza. No ja, ponieważ znam Podlasie bardzo dobrze, więc wiem o tym, że pojawi się natychmiast lokalna inicjatywa gospodarcza, która stwierdzi, że na ryby tam się nie z rosówkami chodzi, tylko na przykład z tym, co się wykopie z tego pola minowego, bo potem się dobrze głuszy ryby. Już nie mówiąc o tym, że pewnie pojawi się też paru takich też lokalnych specjalistów, już paru zresztą kiedyś wyleciało w powietrze, ale to akurat nie z tego powodu, którzy stwierdzą, że ducha puszczy najlepiej to się robi w takim miejscu, gdzie policja nie dojedzie, bo pole minowe, więc może tam sobie bimbrownię jeszcze otworzymy w jakiejś ziemiance. Więc krótko mówiąc, ja przewiduję, że po zrobieniu takiego pola minowego, tak mniej więcej 2 czy 3 dni, tam będzie tyle wybuchów, że obserwator z drugiej strony granicy będzie myślał, że to jest przygotowanie artyleryjskie, jakiś łuk kurski albo bitwa pod Sommą. Faktem jest, że jak taki uchodźca zobaczy te co chwila wybuchające i wylatujące w górę sosny, to dojdzie do wniosku, że lepiej może pójść w kierunku granicy chińskiej i tam się ubiegać o azyl, a nie do Europy, bo tutaj droga zdaje się być zamknięta przez intensywne przygotowanie rakietowe, artyleryjskie i tam po prostu wojna jest na granicy na całego. Ja tak przewiduję, że to jest pierwszy scenariusz, który tutaj widzę. A więc to z tym polem minowym to naprawdę może być, znaczy efekt odstraszania uzyskamy, choć nie bez ofiar. Natomiast druga możliwość, a i tych, którzy myślą, że żartuję, to wszyscy ci, którzy wiedzą o tym, jak to na poligonach żołnierze czasem na przykład jadą sobie transporterem i nagle wjeżdżają w grupę grzybiarzy, którzy w czasie ostrego strzelania to już w ogóle najlepiej się te grzyby tam zbiera. Potem druga możliwość jest jeszcze taka, bo mamy jeszcze drugi pomysł naszych władz Bulandy, jak rozumiem. Pojawiło się takie, oczywiście nie jestem przekonany, czy to jest jakiś oficjalny komunikat, widziałem po prostu w
bulandyjskich mediach, przepraszam, co do tego, czy polskie, czy nie polskie, teraz się zacznie dyskusja, więc wolę mówić bulandyjskie, że otóż wymyślono, żeby nasi żołnierze i funkcjonariusze Straży Granicznej i policjanci, no kto tam akurat na tej granicy nie zostanie wysłany, żeby używał siły proporcjonalnie. Rozumiecie Państwo? Czyli jak zaatakowali nożem, to on ma odpowiadać bagnetem. No, moim zdaniem to jest genialna sytuacja. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, gdzie tam siedzą sobie gdzieś tam zaczajeni w krzakach, prawda, i obserwator mówi: sierżancie, sierżancie, ze strony białoruskiej idą na nas 2 kozy rude, długowłose, obwiązane materiałem wybuchowym. No to dzwońcie do centrali, prawda? Dzwońcie do centrali, musimy odpowiedzieć proporcjonalnie. Niech szukają 2 rudych, długowłosych i takich, co się da obwiązać tym materiałem wybuchowym. No sierżancie, centrali mówią, że nie ma. Dobrze, wycofujemy się. No i nasze wojska wycofują się, aż gdzieś, wycofują się czekając na odsiecz z ZOO we Wrocławiu, prawda? Bo może tam takie dwie kozy są, nie? Albo na przykład będzie tak, że tamci używają procy, to my będziemy musieli natychmiast na granicę procy dostarczać, żeby można było proporcjonalnie, znaczy adekwatnie odpowiedzieć tym samym, co tamci. Jak tamci hulajgrody, to my hulajgrody. Jak tamci dzidy zuluskie, to dzidy zuluskie. Proszę zobaczyć, jaki ten polski żołnierz będzie tam wyćwiczony. Karabin to sobie odstawi, bo tam ci karabinów to Białorusini nie dadzą, bo nie wiadomo, w którą stronę ci mili panowie z długimi brodami będą strzelać, bo oni potrafią na pewno i to pewnie lepiej niż połowa tego wojska, które tam stoi, ale może się okazać, że im się bardziej spodoba jednak na Białorusi i tam sobie będą chcieli wywalczyć kawałek kraju. Natomiast no, wszystko inne będą mieli, więc teraz sobie wyobrażam tą zasadę proporcjonalności, tak? Panowie, skończyły nam się strzały do łuków, niech ktoś tam nas struga, bo tamci nas ostrzeliwują. To łuki długie czy krótkie? Nie, to są pewnie te kusze. Czy ktoś ma kusze? Kusze są u nas zakazane. Trzeba będzie zmienić ustawę do tej pory, do tego momentu, prawda? Musimy ich przepuszczać, no bo nie wolno nam odpowiedzieć niczym innym. To jest taka, jest to, ja przyznam, że zawsze wszyscy mówili, że tutaj powinien być stand-up polityczny. No nie da się, polskie władze są naprawdę, są znakomitą konkurencją dla każdego stand-upera. Cokolwiek stand-uper nie wymyśli, na pewno nasze władze wymyślą coś śmieszniejszego i głupszego, więc tutaj nie ma się po prostu żadnych szans konkurencji. To są sprawy właśnie dotyczące obrony bulandyjskiej granicy. Wydaje mi się, że z tamtej strony granicy, jak ci tam z tego KGB, którzy notabene jeszcze nie użyli sędziego, proszę zobaczyć, sędzia jak teraz publikuje, to tylko plaża w Mińsku, prawda, ciepełko, on chodzi sobie i się opala, więc na razie jest jako Wunderwaffe utrzymywane gdzieś tam na zapleczu, no ale pewnie się odpali w momencie, kiedy zacznie się coś dziać na granicy i przypuszczam, że zacznie się dziać właśnie za niedługo. Ja wiem, że jest oczywiście jeszcze jeden pomysł, że w ramach, no właśnie, proszę Państwa, teraz mamy problem z nazewnictwem, ponieważ, bo w naszym kraju Bulanda mamy oczywiście mur Adriana, co od tego nie ma wątpliwości. Mur Adriana, prawda, to jest ta zapora, która była taka bardzo niedobra, a teraz jest już bardzo dobra. Notabene, proszę Państwa, proszę zobaczyć, jak to z czasem zmienia się jak gdyby martwy przedmiot, a proszę zobaczyć, ile ma tych stanów deterministycznych. No. Więc to trochę tak jak ze stanami skupienia, tak? Kiedyś to była właśnie jakaś taka miałka lawa, a teraz mamy po prostu przepiękny kryształ. I kiedyś był ten płot nieładny, teraz jest ładny, kiedyś był niesłuszny, teraz jest słuszny politycznie, ten płot prawie, a to cały czas ten sam płot. Więc to jest jak gdyby, no to jest ważne, ale czytałem, nie wiem czy jest to prawdziwe, że mamy również budować kolejną linię umocnień, która ma polegać na robieniu bagien i innych takich rzeczy. Ja nie wiem na ile to jest prawdziwe, nieprawdziwe, znaczy jeżeli jest prawdziwe, to mnie osobiście zachwyciło, no ale mamy problem z nazewnictwem, bo mamy właśnie mur Adriana, no i teraz niektórzy mówią linia Tuska. No ale też czytamy że podobno Tusk powiedział, że to 200 metrów, ale już jest 5 kilometrów się z tych 200 metrów robi, więc mi się wydaje, że to że nazwa wały Tuska są bardziej uprawomocnione, jeśli chodzi o tą pierwszą linię obrony, tak?
Abstrahując od tego, że po pierwsze na Podlasie sobie świetnie radzi samo z generowaniem bagien, to nie należy tylko Bobrom przeszkadzać i są w stanie zrobić więcej niż nasze wojska inżynieryjne przez 2 lata, prawda, Bobry w 24 godziny, jeżeli ktoś tam mieszka albo ma działkę, to wie o czym mówię. To po pierwsze. Moglibyśmy popracować trochę nad komarami, prawda, już pamiętajmy, że przecież na Ukrainie opracowywano biologicznie zmodyfikowane komary do walki z armią rosyjską i z białoruską, w związku z tym moglibyśmy pożyczyć trochę. Znaczy, mówię, te komary szczególnie w Białowieży radzą sobie świetnie, no ale może to też, bo powinno się właśnie takie, tylko właśnie powstaje pytanie, czy jak ktoś zabije takiego komara, czy to będzie traktowane jako jakaś zdrada stanu, czy coś takiego, no ale to jest kwestia dla prawników, prawda, niech się zastanowią. Notabene, wiecie Państwo, ja sobie teraz tego kpię, a zaczynam się obawiać, że za chwilę przeczytamy gdzieś w jakimś poważnym dzienniku, tak jest, czy osoba, która, nie wiem, tam będzie, założy kalosze, jak będzie miała kalosze w miejscu, gdzie Ministerstwo Obrony buduje właśnie bagno, to czy można ją uznać już od razu za dywersanta, prawda, czy samo posiadanie kaloszy nie będzie zakazane, albo sprzedaż w promieniu 20, albo tego jakiegoś tam szpreju na komary i tak dalej, prawda, więc to jest, rzeczywistość na pewno przekroczy wszystkie możliwe moje tutaj dywagacje. Także proszę Państwa, dobrze, kończymy raport z Bulandy. Będę na pewno do niego wracać, zresztą możecie Państwo podrzucać do niego tematy, bo ja, tak jak mówię, ponieważ nie mam czasu na śledzenie tego, co się w krajach aż tak egzotycznych dzieje, w związku z tym to, co się gdzieś pojawia, to wyłącznie dzięki temu, że jacyś dobrzy ludzie na Twitterze albo napiszą o tym za granicą, bo to jest bardzo często tak, że ja mówię o czymś, co jest w Polsce, bo widzę, że dotarło to na przykład do jakiegoś głosu Chorasanu, który czytam i to znaczy, że rzeczywiście już afera musi być taka, że na całym świecie mówią, to jest jedna rzecz. Tak na przykład się dowiedziałem o gaśnicy, żeby nie było wątpliwości, patrzę się, a tu właśnie albo w Khorasan Daily było, albo gdzieś w jakiejś gazecie z Kaszmiru, patrzę się, a tutaj poseł Braun na pierwszej stronie, więc to wtedy się właśnie zorientowałem, że coś się w Polsce dzieje, albo właśnie ktoś na Twitterze gdzieś coś podrzuci, także możecie Państwo, jeżeli będziecie widzieli jeszcze takie inne polsko-międzynarodowe sprawy, to ja bardzo chętnie się do nich złośliwie odniosę, co zawsze poprawi mi humor na piątek. Także, proszę Państwa, dzisiaj nie będzie fatw. Aha, jeszcze jeśli chodzi o kwestię granicy, to jeszcze ostatnia rzecz, ale to już na poważnie. Proszę pamiętać, że to jest tak, ja zresztą pamiętam, kiedy ja się wypowiadałem w sprawie tego muru, to wtedy z prawaka, którym jestem od 24 godzin, byłem wtedy jeszcze większym, jeszcze byłem ksenofobem, bo jeszcze byłem, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak mi zarzucano, że byłem islamofobem. Dlatego, ponieważ uważałem, że akurat tą bandę, która próbowała przedrzeć się przez polską granicę, należy łagodnie poprosić, żeby poszła sobie w drugą stronę. Im szybciej, tym lepiej, najlepiej ruchem jednostajnie przyspieszonym. Wtedy właśnie było, że jestem islamofobem, teraz jestem islamofilem, tak? W związku z tym ten człowiek się gubi w liczbie epitetów, które się dostaje, ale ja nie o tym. Chciałem powiedzieć, że akurat ci, którzy w tej chwili mogą się przedzierać przez granicę, mogą być również animistami, więc te wszystkie pomysły, i tak trochę na pograniczu fatwy. Ja już kiedyś mówiłem Państwu, ale proszę pamiętać, te wszystkie bajki dotyczące wieprzowiny, świńskiej krwi, maczania kul w świńskiej krwi, jakichś takich innych makabryczno-gastronomicznych pomysłów, można oszczędzić sobie od razu to wszystko, zrobić sobie kotlety z tej świni, bo to po prostu nie działa w żaden sposób. Jeżeli już mówimy na poważnie mudżahedinie, to on jakkolwiek by nie zginął w jakikolwiek sposób i tak ma zagwarantowany raj, to jest bzdurą. Oni zresztą są na to wyczuleni, bo są uczeni tego po prostu, że to absolutnie tam ta świńska krew i tak dalej, czy to, że zostaną na przykład zastrzeleni przez kobietę, nie ma najmniejszego znaczenia dla nagrody w raju, więc to nie wiem, skąd biorą się te opowieści z muchu i paproci, ale one są po prostu nieprawdziwe. Są na ten temat poważne fatwy, poważnych dżihadystów, tak? A trzeba pamiętać, że tych poważnych dżihadystów, jeżeli w ogóle cokolwiek czytają, to czytają tacy, którzy się tam gdzieś przedzierają w tą stronę. I trzeba też pamiętać, że bardzo dużo z nich to są animiści. To są animiści, czyli to są tacy, którzy się właśnie kłaniają świętym dębom, świętym żubrom, świętym świnkom i tak dalej. Efekt może być... Co więcej, składają im też ofiary tam, skąd pochodzą. Ja już mówię szczególnie o centralnej Afryce.
I wtedy to nie zadziała, a wręcz przeciwnie, stwierdzą, że to jest raj, prawda? My tutaj widzimy jakieś tam pomazane jakimiś fragmentami świni te druty, a oni stwierdzą, że to jest po prostu miejsce do pielgrzymek, przyjdzie ich 3 razy więcej. Nie mówiąc już, jedyny pomysł jest taki, że rzeczywiście ilość świętych dębów w Puszczy Białowieskiej może ich skłonić do tego, że jak tam dojdą i zaczną się każdemu kłaniać, prawda, to 100 metrów przejdą i powiedzmy rok im minie, bo tyle tego jest tam. No ale to już jest odrębna kwestia. Proszę Państwa, kończę z tymi dywagacjami dotyczącymi Bulandy. Jak się Państwu podoba, żebym coś o tym opowiadał, to proszę mi napisać. Jeżeli Państwo uważacie, żeby zostawić jednak tę problematykę, bo to jednak jest za bardzo jątrzące, bądź też za bardzo naruszające czyjeś delikatne zmysły estetyczne, to proszę też powiedzieć. No ja na pewno o granicy polskiej będę mówił, ale mogę mówić oczywiście dużo poważniej, tylko że niestety większość tych pomysłów, które są prezentowane, na żaden poważny komentarz, zapewniam Państwa, nie zasługuje. Dobrze, dziękuję Państwu jeszcze raz za uwagę. Przypominam o możliwości wspierania tego kanału na Patronajcie. Im więcej Państwo będziecie mnie wspierać na tym Patronajcie dłużej, prawda, systematycznie, no tym większa szansa, że ten kanał po prostu pozostanie niezależny. Pamiętam również o tym, ale nie chciałem tego robić już pod koniec tygodnia, kiedy ludzie wyjeżdżają. Od przyszłego tygodnia też zacznę promować te kanały, które się do mnie zgłosiły, tylko przy okazji może w niedzielę będę miał chwilę czasu, żeby pooglądać, żebym wiedział, co promuję. Natomiast, tak jak zapowiedziałem, jeżeli ktoś z Państwa prowadzi jakiś fajny kanał, fajny vlog, widziałem jeden pan, który robi chyba szarlotki, no, to super w ogóle, to w takim razie ja bardzo chętnie podam link dalej, poprę, dlaczego by nie. Ja wiem o tym, że jak ciężko jest się na YouTubie przebić do jakiejś wyższej oglądalności, a nuż te szarlotki właśnie będą tym hitem nadchodzącego lata. Dziękuję jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia, no być może w niedzielę. Last night, U.S. military forces carried out a series of airstrikes in Syria. 有外部势力干涉台湾事务的 В Европе на свое тактическое ядерное оружие. Мы договорились, что мы сделаем то же самое.